Roman powiedział mi coś takiego, że jeżeli chcę, chcę pisać o tych żołnierzach, to żeby oni widzieli, że zależy mi na tym, to byłoby dobrze, gdybym tą selekcję przeszedł, no bo wtedy żołnierze zobaczą, że nie przyjeżdżam do jednostki i ich wypytuję, tylko trochę poznałem tą ich specyfikę. Odpoczywali pomiędzy różnymi zadaniami i tak zapytałem, no jak wy dajecie radę, tak? No przecież to jest strasznie trudne. I jeden z tych żołnierzy powiedział mi tak, ja sobie powiedziałem, że albo przejdę, albo zdechnę. I albo przejdę, albo zdechnę. I to mi się bardzo podobało. Tak stwierdziłem, że to jest takie fajne, pokazujące, że jak coś robimy, to robimy na maksa, tak? Czyli po prostu, jak sobie powiem, najważniejsza jest głowa tak naprawdę. Jak sobie powiem, że przejdę, no to przejdę. Więc to jest taka szkoła życia. Formosa była to maleńka jednostka składająca się z 30 kilku ludzi, 30 kilku płetwonurków, częściowo ze służby zasadniczej. Lubliniec, czyli ta jednostka 4101, obecnie jednostka wojska komandosów, większość żołnierzy służby zasadniczej, część żołnierzy zawodowych i też w zależności od tego, na jakim etapie patrzymy na daną jednostkę. Kilkanaście lat temu jedna z pracowni badawczych robiła badanie opinii publicznej i okazało się, że tam 9 na 10 Polaków słyszało o Gromie. 8 na 10 wie, że to jest jednostka tak dobra jak najlepsze na świecie. Partnerem kanału jest M17 Studio. Przestrzeń do realizacji produkcji wideo i nie tylko. Partnerem kanału jest także Specshop, Renomowany lider w branży militarnej i outdoorowej, oferujący szeroki wybór sprzętu taktycznego, odzieży, akcesoriów survivalowych oraz wyposażenia dla profesjonalistów i entuzjastów. Solve Labs to polska marka suplementów opartych na grzybach funkcjonalnych i adaptogenach. Lions na koncentrację, reishi na wyciszenie, cordyceps na energię to naturalne wsparcie dla ciała i umysłu. Dzięki partnerom możemy dalej opowiadać prawdziwe historie. Bez cenzury, bez cięć, bez kompromisów. Dziś moim i Państwa gościem jest człowiek, który przeszedł selekcję do jednostki wojskowej GROM, Jarosław Rybak. Dzień dobry, panie Jarosławie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dzięki za zaproszenie. Zanim zaczniemy, chciałbym oczywiście przekazać drobny upominek od partnerów kanału. Jako pierwszy upominek Specshop przygotował drobną pamiątkę po naszym spotkaniu. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. I druga taka pamiątka to Solve Labs. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Tym miłym akcentem pozwolę sobie rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie. Panie Jarosławie, skąd wzięło się zainteresowanie siłami specjalnymi? To już historia i czysty przypadek. Historia dlatego, że w ogóle moje zainteresowanie wojskiem zaczęło się zupełnie przez przypadek. Byłem dziennikarzem, który rozpoczął pracę etatową latem 1997 roku na południu Polski i wtedy była powódź tysiąclecia. Tych powodzi tysiąclecia mieliśmy potem kilka, ale to była taka pierwsza wielka powódź i ja w czasie dyżuru reporterskiego dostałem polecenie, żeby zrobić materiał o żołnierzach, którzy pomagali przy powodzi. I po prostu pojechałem, porozmawiałem z tymi żołnierzami, to ja zaczęło mnie to jakoś wciągać. A ponieważ pracowałem w Katowicach, stosunkowo niedaleko Lublińca, w Lublińcu stacjonowała i stacjonuje do dziś jednostka specjalna. Obecnie jest to jednostka wojskowa komandosów, wtedy był to pierwszy pułk specjalny komandosów i na Śląsku tych jednostek wiele nie ma, więc trafiłam w ten sposób też do Lublińca i tak zaczęło się moje zainteresowanie wojskiem i siłami specjalnymi później. Jak zmieniała się Pana perspektywa, jeżeli chodzi o siły specjalne przez lata?
Dokładnie tak samo, jak zmieniały się siły specjalne. Kiedy ja zaczynałem, to była zupełnie inna rzeczywistość. I jeśli chodzi o samo wojsko, i jeśli chodzi o siły specjalne. Po lat 90., czyli tak naprawdę jeszcze nie byliśmy w NATO. Dopiero się staraliśmy wejść do Paktu Północnoatlantyckiego. Zupełnie inna była specyfika wojska. Była służba zasadnicza, dwuletnia, obowiązkowa dla wszystkich. Mieliśmy jednostki specjalne, które bazowały na żołnierzach służby zasadniczej. Trzonem tylko była kadra zawodowa, a większość żołnierzy to byli żołnierze z poboru, młodzi chłopcy, którzy przychodzili do wojska na 2 lata. Powstał wtedy, kilka lat już istniał GROM, pierwsza jednostka specjalna, taka z prawdziwego zdarzenia, w pełni zawodowa, jednostka, do której należało przejść selekcję, żeby się do niej dostać, więc była ona dla ochotników, którzy się zgłaszali, a nie tak jak w pozostałych jednostkach, w tym jednostkach specjalnych, że trafiało się tam albo z poboru, z przymusu, albo dostawało się tam rozkaz do służby, jeżeli się było żołnierzem zawodowym. Czy pisanie o siłach specjalnych wymaga innej etyki dziennikarskiej? Znaczy nie wiem, czy innej. Na pewno jest specyfika pisania o wojsku, o każdej instytucji takiej totalitarnej wymaga pewnej specyfiki i pewnego takiego znaczy zrozumienia specyfiki instytucji. I czy będziemy pisali wszędzie tam, gdzie są formacje, gdzie są instytucje, firmy oparte na ścisłej hierarchii, ścisłym podporządkowaniu, czy to jest zakon, czy to jest duchowieństwo Kościoła katolickiego, czy są to żołnierze jednostki specjalnej, to trzeba zrozumieć specyfikę pewną. Jeżeli się tej specyfiki nie zrozumie, nie wejdzie trochę w skórę tych ludzi, o których się pisze, no to trudno będzie ich zrozumieć. Trudno zrozumieć ich motywację, trudno też zrozumieć cywilowi, bardzo trudno zrozumieć specyfikę wojska. Ja w 2006 roku zabrałem do Iraku mojego kolegę, obecnie świetny fotoreporter, zajmujący się głównie wojskiem, ale to był jego pierwszy wyjazd do środowiska mundurowych. Nie dość, że misja zagraniczna, Irak, to jeszcze wojsko. I on w pewnym momencie, tak pierwszej nocy, jak siedzieliśmy w bazie, to on stwierdził, że to jest zupełnie inny świat. Tutaj po prostu wszystko się opiera na rozkazach i gdybyśmy rozkazali, że długopis ma wisieć w powietrzu, a nie spadać, to ten długopis by zawisł w powietrzu. I to mi się bardzo podobało, bo to właśnie taka perspektywa człowieka, który absolutnie nie zna tej specyfiki, a w niej trafił w sam środek. Panie Jarosławie, w 2002 roku przeszedł pan selekcję do jednostki wojskowej GROM. Proszę powiedzieć o tym coś więcej, bo to jest niezwykle ciekawe w ogóle, że przychodzi człowiek, który nie zamierza służyć w tej jednostce, a przechodzi selekcję. Dlaczego? Jaki był powód? Ja w ogóle jako nastolatek bardzo chciałem trafić do wojska. Pochodzę z Małopolski, więc chciałem trafić do Czerwonych Beretów, do ówczesnej 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej, obecnie 7. Brygady. 6. Brygady, przepraszam, w Krakowie. Ale jakoś tak się złożyło, że jak ja chciałem iść do wojska, wojsko mnie nie chciało. Potem jak wojsko mnie chciało, to już miałem inne plany na życie i do tego wojska nie trafiłem. Natomiast wydaje mi się, że dzięki temu, że nie zostałem żołnierzem, tylko zostałem człowiekiem, cywilem, który pisze o wojsku, to wojsko widziałem z innej perspektywy i widziałem w bardzo różnych miejscach, na misjach. Obserwowałem służbę marynarzy okrętów podwodnych, bo wychodziłem może na okrętach podwodnych, na okrętach nawodnych. Współpracowałem, pisałem o jednostkach, które lotniczych, saperach, więc ta perspektywa jest zdecydowanie szersza niż gdybym był tylko w jednej jednostce, czy był żołnierzem. Także to jest trochę szersza perspektywa. Natomiast jak to było z tą selekcją, to też historia, 2002 rok, czyli ponad 20 lat temu. Wtedy dowódcą jednostki GROM był Roman Polko, wtedy pułkownik, obecnie generał dywizji. I
Roman powiedział mi coś takiego, że jeżeli chcę, żeby chcę pisać o tych żołnierzach, to żeby oni widzieli, że zależy mi na tym, to byłoby dobrze, gdybym tą selekcję przeszedł. No bo wtedy żołnierze zobaczą, że nie przyjeżdżam do jednostki i ich wypytuję, tylko trochę poznałem tą ich specyfikę. I oczywiście to jest tak, że to, co nazywamy selekcją, to jest kilka dni w górach i tak naprawdę to jest fragment całej selekcji, bo najpierw jest ten etap wstępny, kiedy kandydat stara się dostać do jednostki, przechodzi psychotesty, przechodzi testy fizyczne, przechodzi całą ścieżkę formalną, potem trafia na te kilka dni w góry, a tak naprawdę prawdziwą selekcją to jest kilkumiesięczny kurs bazowy, kiedy to żołnierz sprawdza, czy się nadaje do tej jednostki i kiedy koledzy przełożeni tego żołnierza wiedzą, znaczy sprawdzają, czy on się nadaje. Więc ja przyszedłem tak naprawdę tylko ten fragmencik i w żadnym wypadku nie chciałbym się porównywać z chłopakami, z żołnierzami, którzy przechodzą ten cały cykl selekcji, więc ja zawsze to zaznaczam, ponieważ z szacunku dla nich, to ja bym nie przeszedł tego półrocznego, gdyby mnie nie było na to stać, bo nie mógłbym sobie poświęcić półrocznego czasu. Nie byłoby sensu, natomiast na pewno nie była to ta selekcja, którą przechodzą żołnierze jednostek specjalnych. Był to bardzo ciekawy epizod, który pozwolił mi po pierwsze poznać ludzi, z niektórymi do dziś utrzymuję kontakt. Dziś to już są w większości wypadków emeryci, już są cywilami. I to był bardzo ciekawy epizod. Jak pan pytał, dlaczego? No, żeby się sprawdzić, to pierwsza sprawa. Ja lubię takie materiały dziennikarskie wcieleniowe, czyli na przykład kiedy pisałem o żołnierzach rannych w Iraku, w Afganistanie w czasie misji i pisałem o tym, jak byli ranni żołnierze w Afganistanie, którzy odnieśli rany w wyniku wybuchu ładunków wybuchowych pod Rosomakami, to pojechałem do jednostki wojskowej remontowej, gdzie remontuje się Rosomaki, żeby zobaczyć, jak ten Rosomak się prowadzi, jak się otwiera drzwi, ile miejsca ma kierowca i jak wygląda rozkład załogi, żeby po prostu wiedzieć, o czym piszę. Więc staram się robić takie wcieleniowe trochę, takie materiały, żeby dotknąć tego, o czym będę pisał. I stąd ten pomysł na selekcję. I selekcja nauczyła mnie też bardzo jednej fajnej rzeczy. Jak pierwszego czy drugiego dnia tak podszedłem do tych ludzi, którzy siedzieli i odpoczywali pomiędzy różnymi zadaniami i tak zapytałem, jak wy dajecie radę, tak? No przecież to jest strasznie trudne. I jeden z tych żołnierzy powiedział mi tak, ja sobie powiedziałem, że albo przejdę, albo zdechnę. I albo przejdę, albo zdechnę. I to mi się bardzo podobało. Tak stwierdziłem, że to jest takie fajne, pokazujące, że jak coś robimy, to robimy na maksa, tak? Czyli po prostu, jak sobie powiem, najważniejsza jest głowa tak naprawdę. Jak sobie powiem, że przejdę, no to przejdę. Więc to jest taka szkoła życia. Pamięta pan najtrudniejsze momenty tej selekcji? Bo pewnie były takie. No to jest tak, że to jest kilkudniowy marsz w górach z zadaniami, które należy wykonywać. Najtrudniejsze w tym wszystkim tak naprawdę wydaje mi się jest to, że nie ma człowiek zegarka, nie wie, która jest godzina, a robi wszystko na czas de facto. Czyli nie wiem, jak ten czas mi upływa, ale wiem, że muszę robić na maksa, żeby nie przekroczyć tego czasu. Ja pamiętam, ostatnim elementem tej selekcji to jest maraton, czyli ten dystans maratonu, który należy przemaszerować od 22 idzie się do rana. I ja ten limit tego maratonu, zabrakło mi tak, znaczy parę minut gdybym parę minut dłużej maszerował, to pewno bym przekroczył limity czasowe tego maratonu. Natomiast najtrudniejsze jest to, że człowiek, jak się pracuje bez zegarka, no to trudno ten czas szacować. Szczególnie jak człowiek jest zmęczony, jak idzie, to jest trudny element, bo trzeba z siebie dawać wszystko po prostu, a jeżeli się idzie po górach, to też jak się chodzi po płaskim, to mniej więcej można powiedzieć, ile kilometrów w ciągu, ile kilometrów na godzinę mogę robić, tak? Ile kroków robię i tak dalej, a w górach jest trochę inaczej. Ja miałem takie szczęście, że to była
pierwsza chyba i jedyna selekcja gromu w Beskidach. Ja nie wiedziałem, gdzie to będzie i okazało się, że trafiłem w okolice Zwardonia, które dosyć dobrze znałem, bo chodziłem po górach, jako jeszcze harcerz. I, I to akurat finalny epizod, czyli ta końcówka tego maratonu nocnego była niedaleko posesji mojego znajomego, do którego często przyjeżdżałem w weekendy i chodziliśmy po górach. Więc z jednej strony miałem taką przewagę, bo znałem ten teren, wiedziałem mniej więcej, gdzie możemy pójść. To była pewna przewaga nad innymi, którzy tej trasy nie znali, ale też to było dla mnie mega obciążające, ponieważ też szliśmy w pewnym momencie w taki punkt, jak myślałem, że chyba tam jest takie ostre podejście na samym końcu, więc jeżeli instruktorzy nas tam na końcu wezmą na to ostre podejście, no to będzie kiepsko, tak. Na szczęście to skończyło się przed ostrym podejściem. No. Czego nauczył pan się o sobie podczas tej selekcji? Bo pewnie taka selekcja czegoś nas uczy, prawda? Jakieś odpowiedzi dostajemy. Znaczy, to jest tak, że ta selekcja to też był w tej mojej historii dziennikarskiej, to jest epizod kilkudniowy. On potem dawał efekty takie, że do dziś na przykład, kiedy spotykam się i coś robimy z tymi ludźmi, którzy albo w tej selekcji byli instruktorami, albo byli uczestnikami, no to do dziś się lepiej rozumiemy, bo coś tam wspólnie zrobiliśmy. I nawet nie tyle ta selekcja, co generalnie takie obserwowanie żołnierzy sił specjalnych, on trochę uczy trochę innego sposobu myślenia. Ja na przykład jako cywil bardzo mi się podoba sposób planowania żołnierzy sił specjalnych, gdzie każdy ma szacunek, każdy w najmniejszym zespole w sekcji działań specjalnych, która jest kilkuosobowa, każdy ma swoją specjalność i każdy jest mistrzem swojej specjalności. I jeżeli jestem pirotechnikiem, no to mam ostatnie słowo do powiedzenia, jeżeli chodzi o kwestie pirotechniczne. Jeżeli jestem snajperem, to ja o tym mówię. My planujemy wspólnie, natomiast ten, który jest ekspertem w danej dziedzinie, to on ma ostatnie słowo do powiedzenia. I to mi się bardzo podoba, bo mam doświadczenia z cywilnych instytucji, z cywilnych korporacji, gdzie tak każdy próbuje znać się na wszystkim, tak? I tracimy mnóstwo czasu przy planowaniu, jeżeli na przykład nie mamy takiej świadomości. Ja jestem mistrzem w tym, ty jesteś mistrzem w tym, on jest mistrzem w tym. I po prostu wykorzystujemy w naszą współpracę, tą synergię wykorzystujemy, a nie znamy się na wszystkim. Więc to jest na przykład bardzo fajne. Bardzo fajne jest w siłach specjalnych to planowanie operacji, że planujemy wspólnie, ale jeszcze ciekawszy dla mnie jest taki debriefing, czyli jeżeli wraca się z operacji, człowiek zwykle działają w nocy, więc wracają nad ranem do bazy, odpoczywają, jak się ludzie już wyśpią, broń wyczyszczą, doprowadzą do porządku. To jest taki debriefing, czyli spotkanie i podsumowanie tego, co żeśmy zrobili poprzedniej nocy. Podsumowanie z takim naciskiem, co nam nie wyszło. Nie po to, żeby szukać winnych, tylko po to, żeby się Być lepszym. Żeby się grupa uczyła. Dokładnie tak. Czyli to jest bardzo szczere takie mówienie, stary, za mocno wszedłeś w kąt i ja nie miałem na przykład takiego kąta widzenia, jaki powinienem mieć, tak? Albo na przykład rzuciłeś granat, a nie sprawdziliśmy, czy okno, czy coś, co wisi w oknie jest zwykłym kocem, czy może jest czymś twardym i ten granat się odbije i możemy mieć kłopot sami. Więc to jest fajne to planowanie, że szukamy błędów, ale nie wskazujemy winnych od razu na to, że oni muszą ponosić odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej. Organizacja ucząca może sobie na to pozwolić. Próbowałem to w iluś momentach zrobić, kiedy ja byłem szefem jakiegoś zespołu i to niekiedy jest bardzo trudne, żeby ludzie przyznali się do błędu, przyznali się, powiedzieli tak, ja zrobiłem źle, tak? I można tego nauczyć, ale jest to strasznie skomplikowane, bo większość ludzi boi się, że jak przyzna się do błędu, to znaczy, że ponosi odpowiedzialność za ten błąd i będzie to negatywnie rzutowało w jakiś sposób na danego człowieka. Więc to jest fajne właśnie w siłach specjalnych. Bardzo mi się to podoba. To ten sposób zarządzania można przenieść praktycznie do każdej instytucji, która z wojskiem nie ma nic wspólnego, ale taka fajna
samoświadomość każdego członka zespołu, w czym jest dobry i gdzie powinien zabierać głos, a gdzie po prostu powinien powiedzieć: sorry, na tym się nie znam, ty o tym decydujesz. Także to jest bardzo ciekawe. Jakie różnice kulturowe widzi pan między na przykład Gromem, Formozą, jednostką wojskową komandosów? Oczywiście chciałbym tutaj zapytać nie o poziom wyszkolenia, bo wszystkie jednostki są na bardzo wysokim poziomie, Formoza i tak dalej, ale bardziej mi chodzi o rozpoznawalność, prawda? No bo proszę zwrócić uwagę, że mimo tego, że Formoza jest równie dobrze wyszkoloną formacją taką jak Grom, prawda? No bo Formoza ma też bardzo wysoki poziom, to jednak jest mniej rozpoznawalna, prawda? Z czego to wynika? A to już mówimy, to tak, po pierwsze, żeby w ogóle mówić o jednostkach specjalnych, to musimy też patrzeć pewnej takiej funkcji czasu, tak, bo Formoza 50 lat istnienia, jednostka wojskowa komandosów, czyli wcześniej pułk specjalny komandosów, wcześniej batalion szturmowy powstał w 1964 roku, to jest najstarsza polska jednostka specjalna, która od 1964 roku de facto istnieje w różnej strukturze. Grom powstał w 1990 roku. I też jeżeli popatrzymy po pierwsze, jak długo one istnieją, jaka jest ich historia, to musimy poprzeć przez tą funkcję czasu, tak? Czyli inny był Grom przez pierwsze 10 lat, kiedy funkcjonował w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Inny był ten Grom, kiedy został przeniesiony, kiedy wchodziliśmy do NATO i został przeniesiony w struktury Ministerstwa Obrony Narodowej, bo zgodnie z zasadami państw NATO w MSW nie mogą być jednostki wojskowe. Jednostki wojskowe to domena Ministerstwa Obrony Narodowej. I także to są na różnych etapach istnienia tych jednostek, różnie te jednostki możemy oceniać. Więc nie da się tak jednoznacznie opowiedzieć, jaka jest różnica. Formoza była to maleńka jednostka składająca się z 30 kilku ludzi, 30 kilku płetwonurków, częściowo ze służby zasadniczej. Lubliniec, czyli ta jednostka 4101, obecnie jednostka wojskowa komandosów, większość żołnierzy służby zasadniczej, część żołnierzy zawodowych i też w zależności od tego, na jakim etapie patrzymy na daną jednostkę, no to kiedyś nie było selekcji, potem do Lublińca zaczęto wprowadzać selekcję. Ta selekcja inaczej wyglądała, kiedy była służba zasadnicza, inaczej wyglądało w ogóle szkolenie pododdziałów, tworzenie takich pierwszych zalążków jednostki zawodowej w Lublińcu. Inaczej to wyglądało w Gromie, który był od początku jednostką zawodową, od początku jednostką, do której było się bardzo trudno dostać. A jeżeli mówimy o rozpoznawalności, rozpoznawalność to jest zupełnie inna bajka. Otóż tutaj, żeby powiedzieć o rozpoznawalności, to trzeba wrócić do początku Gromu i do tego, kto tą jednostkę tworzył. Jednostkę Grom tworzył pułkownik, później generał Sławomir Petelicki, oficer wywiadu, a nie oficer wojska. I też gdyby wtedy Grom tworzył oficer wojska, to nie stworzyłby takiej jednostki, jaką stworzył oficer wywiadu. Dlaczego? Dlatego, że oficera wywiadu uczy się zupełnie innej roli. Oficer wywiadu musi inspirować innych, dosłownie ich przenośni. Generał Petelicki był przygotowywany do służby za granicą. Musiał pozyskać serca i umysły tych, których chciał namówić do współpracy z polskim wywiadem. To jest pierwsza sprawa. Musiał umieć inspirować opinię publiczną, musiał umieć inspirować media, w taki sposób podpowiadać te tematy, żeby ludzie, żeby dziennikarze na przykład o nich pisali, żeby opinia publiczna się nimi interesowała. Więc ja kiedyś popatrzyłem na Grom przez pryzmat marketingu, tworzenia wizerunku, to gdybyśmy popatrzyli Grom jako marka, to jest jedna z najsilniejszych polskich marek. Kilkanaście lat temu jedna z pracowni badawczych robiła badanie opinii publicznej i okazało się, że tam 9 na 10 Polaków słyszało o Gromie. 8 na 10 wie, że to jest jednostka tak dobra, jak najlepsze na świecie. Prawie wszyscy badani byli dumni z tego, że mamy Grom. Więc to tylko dlatego
Polacy wiedzą o tym gromie, ponieważ kiedy generał Petelicki na początku lat 90. tworzył tą jednostkę, to od razu pomyślał o tym, żeby zbudować jej markę. Nie tylko, żeby to była doskonale wyszkolona jednostka do wykonywania różnych działań, ale też, żeby miała rozpoznawalną markę, z której Polacy będą dumni. I generał Petelicki, jak popatrzymy właśnie na GROM jako na markę, i gdybyśmy byli marketingowcami, ja zajmuję się komunikacją społeczną, więc mogę taką analizę wykonać. Generał Petelicki stargetyzował obrońców. Stargetyzował grupy docelowe. Znaczy określił, do kogo będzie mówił. I on tak podzielił sobie na 3 główne grupy, do których mówił. Pierwsza grupa to byli kandydaci do służby. Kandydatom do służby opowiadano o tym, że będą służyli w niezwykłej jednostce, będą mieli broń, której nigdy w żadnych innych jednostkach nie ma, będą wykonywali zadania, których nie wykonuje nikt inny, będą zarabiali zdecydowanie lepiej niż w innych formacjach mundurowych. I przez to generał jeżdżąc do jednostek wojskowych wyłapywał tych najbardziej ambitnych żołnierzy. Na początku istnienia GROM-u GROM był kiepsko wyposażony, niewiele było tam broni. Pierwsze jednostki broni wypożyczono z Urzędu Ochrony Państwa ówczesnego, czyli obecnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to była najróżniejsza broń, różne pistolety, rewolwery i pierwsi instruktorzy GROM-u, którzy przyjeżdżali do jednostek wojskowych, pokazywali tą różną broń. Więc taki żołnierz, który miał do czynienia tylko z kałasznikowem i z pistoletem 64, no jak zobaczył, że miał izraelska broń, amerykańska broń, niemiecka broń, no to robiło to na nim niesamowite wrażenie. Więc kandydaci widzieli, że to jest jednostka, firma, która nie ma takiej drugiej w wojsku, nie ma takiej drugiej w Polsce. To była pierwsza grupa taka docelowa. Żeby mieć dobrych żołnierzy, trzeba było ich odpowiednio przekonać, opowiedzieć im o tym, gdzie będą służyć. Druga grupa, bardzo istotna, do której generał Petelicki mówił, to byli decydenci, politycy. Zapraszano polityków, decydentów na poligony, żeby pokazać, jak żołnierze GROM-u są doskonale wyszkoleni. W pierwszych latach istnienia GROM-u było nawet takie ćwiczenie, które pokazywano gościom jednostki. Ustawiono manekiny w wąskim pomieszczeniu. Ówczesny pułkownik Petelicki siadał na krześle i operatorzy jednostki wpadali do pomieszczenia i strzelali do manekinów. Generał został oswobodzony. Ja to nawet widziałem, taki filmik powstał, nie? Jak generał siedzi przy biurku, a gdzieś tam operatorzy wchodzą do pomieszczenia i chyba tam była amunicja ostra. Tak, tak? To było robione na ostrej amunicji. Tak, więc decydenci, politycy, którzy mogli przyznać pieniądze, mogli zaakceptować taki, a nie inny etat, czyli strukturę organizacyjną, albo wesprzeć w jakiś sposób jednostkę, no to jak widzieli takie pokazy, no to byli pod wrażeniem, tak. To jest ta druga grupa docelowa. Ci decydenci pozwalali GROM-owi się rozwijać zupełnie inaczej niż każdej innej formacji mundurowej w Polsce. No i trzecią grupą to była szeroko rozumiana opinia publiczna, ale do opinii publicznej docierałem przez dziennikarzy. Więc generał w bardzo fajny sposób współpracował z mediami, na zasadzie takiej, że to dziennikarze bardzo starali się dotrzeć do GROM-u, wziąć udział w ćwiczeniach, napisać coś o tej jednostce. No ja byłem jednym z takich dziennikarzy, który właśnie próbował tej jednostce pisać i próbował się do niej dotrzeć. I tak do dzisiaj chyba jest, prawda? Każdy gdzieś tam chciałby rzeczywiście z tym GROM-em współpracować. Tak, no bo to dlatego, że właśnie jest bardzo silna marka. I teraz jeżeli mówimy o marce, dlaczego nie Formosa, dlaczego nie Lubliniec? Ale ja zadam inne pytanie, dlaczego na przykład nie piloci samolotów F-16? W pilota samolotu F-16 inwestuje się zdecydowanie większe pieniądze niż w każdego komandosa, czy to z GROM-u, czy z każdej innej jednostki. Sprzęt, który on używa, czyli samolot, jest zdecydowanie cenniejszy niż to wyposażenie, które mają komandosi na swoim stanie, tak? A o pilotach nie wiemy. Oficerowie wywiadu, którzy działają w pojedynkę, w bardzo niebezpiecznych sytuacjach, też nie wiemy w ogóle nic na ich temat. Nie mamy poczucia dumy, że mamy sprawny wywiad, że mamy sprawnych pilotów. Wychodziłem w morze dwukrotnie w okrętach podwodnych i jak muszę powiedzieć, trzeba mieć niesamowitą psychę, nie dość, żeby
żeby służyć na okręcie podwodnym, no, służyć, walczyć. Przecież to jest taka stalowa beczka, z której nie można wyjść po prostu, więc trzeba mieć stalowe nerwy, żeby być marynarzem, wychodzić teraz już nie, bo teraz mamy mniejsze okręty, ale kiedyś mieliśmy okręty, które mogły pełnić misję przez kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. Więc no, trzeba mieć psychę stalową, a nic o marynarzach okrętów podwodnych nie wiemy. Dlatego, że właśnie dowódcy nie potrafili zadbać o to, żeby wytworzyć markę. Poruszył Pan bardzo ciekawy temat dotyczący właśnie pilotów naszych F-ów 16. Ja oczywiście miałem przyjemność współpracy z pilotami z poznańskich Krzesin i powiem Panu szczerze, że gdzieś tam pytałem, jak wygląda proces szkolenia takiego pilota i żeby rzeczywiście takiego pilota jednego móc szkolić, trzeba poderwać kilka samolotów, żeby on mógł być, no, pracować z innymi jednostkami, nie? I teraz proszę powiedzieć w ogóle, jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty wyszkolenia operatora, no bo wiem, że dzisiaj się już mówi o kwotach milionowych. Jak to teraz wygląda? Znaczy, trudno mi mówić o kwestiach kosztów. To jest trochę tak, że zależy jak mamy liczyć. Jeżeli mamy liczyć, że to wojsko nas nie kosztuje wiele, to jak znam logistyków wojskowych, to będą liczyli w taki sposób, żeby pokazać, że to są niewielkie kwoty. Jeżeli chcemy pokazać, że jest to bardzo drogie, to znajdziemy na to argumenty zawsze. Natomiast dla mnie nawet nie jest kwestią tego, ile kosztuje wyszkolenie, bo czy to pilota, znaczy nie da się porównać pilota do komandosa, nie da się marynarza okrętu podwodnego porównać do komandosa. Dla mnie najistotniejsza jest tylko jedna rzecz, żeby podatnicy, którzy płacą na to funkcjonowanie wojska, wiedzieli, że to wojsko jest sprawne. I tutaj właśnie przez to, że GROM ma taką silną markę i że Polacy są dumni z tego, że mamy GROM, no to właśnie widać, że są w stanie zaakceptować wydanie każdych pieniędzy, bo mają poczucie dumy z tego, że mamy taką jednostkę, że mamy sprawne siły specjalne, a gdyby tej marki wojsko GROM nie miał, no to byśmy uważali, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. Ja też zawsze powtarzam, że ileś lat już o tym wojsku piszę, o różnych formacjach. I zawsze powtarzam, że wojsko to jest system. To nie jest tak, że żadnej współczesnej wojny nie wygrają same siły specjalne, ale też żadnej wojny nie da się wygrać bez sił specjalnych. I one są pewnym elementem systemu. Ani komandosi nie są lepsi od innych żołnierzy. Ja kiedyś wyliczałem, kiedy pisałem książkę o żołnierzach rannych w Afganistanie, to sprawdzałem sobie statystyki i służba w jednostce specjalnej w Afganistanie była bezpieczniejsza niż służba w jednostce regularnej. Jeżeli ktoś był żołnierz jednostki regularnej, który na Rosomaku wyjeżdżał na patrole, to ponosił zdecydowanie większe ryzyko niż komandos, czy to z GROM-u, z Lublińca, czy z każdej innej jednostki specjalnej. Dlatego, że żołnierze, którzy wyjeżdżali na patrole, jeździli w biały dzień po mniej więcej podobnych trasach. Oni mieli demonstrować siły. Oni mieli demonstrować siłę, oni mieli zajmować kluczowe punkty, tak żeby siły specjalne mogły chirurgicznie uderzać. Ale gdyby nie było tych żołnierzy na Rosomakach, których na Mrapach, na innych pojazdach, gdyby nie było tych tysięcy ludzi, którzy zapewniają możliwość funkcjonowania niewielkim grupom komandosów, to ci komandosi nie odnieśliby żadnego sukcesu. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że mamy system i musimy o tym. Nie ma jeżeli wyciągniemy jeden element z tego systemu, to ten system przestanie funkcjonować. Mnie się bardzo podobało kiedyś, jak rozmawialiśmy dawno temu, w 2003 roku w Iraku, kiedy zaczynała się polska misja w Iraku, po zakończeniu wtedy wojny. Byliśmy z grupą dziennikarzy w Babilonie i rozmawialiśmy tam w Babilonie stacjonował Korpus Ekspedycyjny Marines, czyli taka elitarna formacja, a w ramach tego korpusu ekspedycyjnego, niedaleko naszego namiotu, był namiot kompanii remontowej
młodych takich chłopaków, którzy głównie podciągali się na drążku i naprawiali samochody. Jak nie naprawiali, to się podciągali, ćwiczyli, jak naprawiali, no to nie ćwiczyli. I jak pytaliśmy ich, no co to za frajda być korpus ekspedycyjny Marine, no to jak słyszę to są najlepsi z najlepszych, tak? No ale czy nie lepiej być tym żołnierzem pododdziału bojowego, a nie mechanikiem samochodowym w tym korpusie? I ci Amerykanie nam tłumaczyli, że jeżeli oni nie naprawią pojazdów, to cały korpus stanie. I to mi się bardzo podobało, bo to właśnie pokazuje, jak można zbudować taką nawet markę mechanika samochodowego, który ma świadomość, że jego praca jest bardzo ważna. U nas przez to, że dziennikarze, opinia publiczna interesuje się głównie taką elitą elit, czyli właśnie komandosami. Sam się trochę do tego przyczyniłem, bo piszę o siłach specjalnych, a nie o mechanikach na przykład. Ale przez to, że interesujemy się najbardziej takimi spektakularnymi zdarzeniami, to trochę nie zauważamy tego całego systemu. I w wojsku teraz to już się zmienia. Natomiast pamiętam, kiedy byłem jeszcze dziennikarzem czynnym naście lat temu, chciałem napisać książkę o kawalerii pancernej. I wszyscy mówili, jak poszedłem do moich znajomych oficerów, którzy służyli w kawalerii powietrznej, mówili wszyscy super, fajny pomysł, ale nic z tego do dzisiaj się nie urodziło. Bo nie mieli takiej świadomości, że można w fajny sposób opowiedzieć o tej służbie, pokazać specyfikę tej służby. Teraz to już się na szczęście zmieniło. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu to mieliśmy tak, że mieliśmy formacje takie, które wszystkich interesowały i takie totalnie zapomniane, gdzie nikt nawet nie wiedział, że istnieją. Mhm. Proszę mi powiedzieć, panie Jarosławie, na bazie własnego doświadczenia, czy między jednostkami jest konkurencja? Dlaczego to pytam? Ja miałem tutaj przyjemność gościć kilku operatorów formacji specjalnych, głównie Gromu, ale korzenie tych operatorów zaczynały się w JWK. I teraz ci operatorzy robili selekcję na tak zwanym L4. Dlaczego? No bo dlatego, że dowódca nie chciał puszczać swoich żołnierzy do Gromu. W związku z powyższym nasuwa się pytanie, jest ta konkurencja, czy nie ma? To, że żołnierze brali urlopy i szli potajemnie na selekcję, to z dwóch powodów. Po pierwsze, żaden dowódca nie chciał wypuścić dobrego żołnierza, bo musiał go zastąpić równie dobrym. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, że nie przejście selekcji to też jest trochę wstyd, tak? Więc nie ma się co chwalić, że startowałem i zostałem odrzucony. Więc to dwa powody, dlaczego się tym nie chwalono. Natomiast czy jest konkurencja? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest jak w każdej armii, gdzie są formacje specjalne, jest olbrzymia konkurencja wśród Brytyjczyków między SAS-em, SBS-em, czyli dwoma takimi najbardziej znanymi, rozpoznawalnymi jednostkami. W Stanach Zjednoczonych jest potężna konkurencja, tak, i rywalizacja między jednostkami. Polecam książkę, o ile dobrze pamiętam, to będzie tytuł Przetrwałem Afganistan. Być może pomyliłem, ale generalnie jest wspomnienie żołnierza Navy SEAL, który z patrolem wpadł w zasadzkę. Ten żołnierz się uratował w afgańskiej wiosce i w pewnym momencie ekspedycja ratunkowa do niego dotarła i ten żołnierz przez kilka dni się ukrywał przed talibami. Po czym już wiedział, że przyjdą po niego jego rodacy i go uratują. I ten żołnierz SEAL zobaczył, że przychodzą rangersi. I on tak powiedział sobie, kurczę, czemu przyszli rangersi, a nie SEALe? Znowu będą rangersi opowiadali, że wy SEALe to tylko dajecie ciała, a my was musimy wyciągać z opresji. I to jest bardzo fajny opis, bo on pokazuje, że zamiast się cieszyć, że człowiek trafił wreszcie do swoich i wróci z zaplecza wroga do swoich sił, to on pokazał, jak silna jest ta rywalizacja między SEALami a Rangersami. Więc oczywiście, że wszędzie jest to tak jak między redakcjami, jak w każdym innym zawodzie. Jest pewna rywalizacja. Ta rywalizacja jest dobra, jeżeli jest oczywiście na zdrowych zasadach, ale co do zasady tak, żołnierze jednostek specjalnych rywalizują między sobą o splendor, o to, która jest najlepsza i tak dalej. Ja nie lubię takich pytań.
która jest najlepsza na przykład, albo która nie jest najlepsza, albo które jednostki są najlepsze na świecie. No to jeżeli ktoś zadaje takie pytania, to znaczy, że nie do końca wie, po co mamy te jednostki, bo nie ma czegoś takiego, że będą mistrzowie świata, którzy po prostu będą we wszystkim najlepsi, tylko są najlepsi do wykonania jakiegoś zadania. Czy uważa pan, że jednostki specjalne dzisiaj przechodzą kryzys ludzki? Bo wie pan, ja mam przyjemność akurat rozmowy z ludźmi, którzy no, są blisko tych preselekcji, tak nazwę, tak? Organizują tego typu wydarzenia i każda z tych osób mówi jednym słowem, prawda, że zdawalność tych preselekcji jest na bardzo niskim poziomie. Otóż na przykład na, nie wiem, 100% przychodzi, znaczy na 100% grupy przychodzi 10% tylko, nie? No to pokazuje, że jest ten zasób ludzki coraz słabszy. Ale jest coraz słabszy z prostego powodu, bo mamy coraz słabsze te roczniki wchodzące na rynek pracy. To widać nie tylko w wojsku, to widać w każdej innej dziedzinie. Jeżeli by pan porozmawiał z HR-owcami, czyli tymi, którzy zajmują się naborem w korporacjach na przykład, no to oni powiedzą dokładnie to samo, że przychodzą ludzie, którzy mają zupełnie inne wyobrażenie o świecie, o życiu, inaczej są ukształtowani, jeżeli chodzi o kwestie psychiczne, inaczej są ukształtowani jeżeli chodzi o kwestie fizyczne. Ja mam takie doświadczenie, kiedyś byłem już jako dziennikarz, obserwator na selekcji w jednostce AGAT, najmłodsza polska jednostka specjalna z Gliwic. I byliśmy w Bieszczadach i jednym z punktów tej selekcji to była topografia, należało zorientować się mapę w terenie, tak. I na pytanie instruktora, co to jest za szczyt, to kursant popatrzył na mapę i powiedział: przełęcz milicjantów. I tak mówię: no stary, ale szczyt nie może nazywać się przełęczą, bo przełęcz nie jest szczytem. I z czego to wynika? Z tego, że myśmy w ostatnich dekadach na przykład zaniedbali organizacje paramilitarne. Mówię, polska szkoła, polskie państwo, inwestowanie w organizacje paramilitarne. Ja, jak byłem młodym chłopakiem, byłem harcerzem i mnóstwo czasu spędzałem na obozach, biwakach w górach. I do dziś nie boję się, że zginę, że się zgubię w górach, bo mniej więcej wiem, jak sobie poradzić. Jak mam mapę, to już na pewno sobie poradzę, tak? Ale ci ludzie, którzy są z pokolenia, które mogłyby być pokoleniem moich dzieci, nie mają już takich doświadczeń. I to się przekłada wszystko na jakość materiału ludzkiego, tak to brzydko nazwijmy, który trafia do wojska, który trafia do policji, który trafia do straży pożarnej, ale tak samo i na cywilny rynek pracy. Panie Jarosławie, a nie uważa pan, że dzisiaj do Wojska Polskiego trafiają ludzie z przypadku tylko po to, żeby zająć etat, wziąć pensję i to wszystko? Tak, częściowo tak. Znaczy, robi się tego korporacja, prawda? tak, i tutaj jest błąd. Ja akurat byłem rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej kiedyś, więc mniej więcej wiem, jak można budować wizerunek wojska. Błąd polega na tym, że mówimy bardzo często, znaczy PR-owcy wojskowi mówią: przyjdź do nas, zarobisz tyle i tyle pieniędzy. No, ale jak Żabka, czy Biedronka, czy każda inna korporacja powie: przyjdź do nas, bo u nas zarobisz o 1000 złotych więcej, no to ten, który pójdzie zarobić w wojsku, zwolni się z wojska, pójdzie zarabiać więcej do korporacji takiej. I to jest błąd, że podkreślamy bardzo często, ja to widzę, że podkreśla się, ile w tym wojsku można zarobić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, że to jest też, no, wojsko zawsze była grupa ludzi, która szła do wojska, bo jak nie miała pomysłu na życie. To wojsko jest bardzo fajne, ponieważ wojsko potrafi to życie zorganizować człowiekowi od początku do końca. Więc ten dobór przypadkowy bardzo często był poprzednio. Natomiast teraz wydaje mi się, że tak, że spora część ludzi, która trafia do wojska, nie chcę nikogo obrazić, bo oczywiście znam świetnych ludzi, którzy chcą iść do wojska, chcą być żołnierzami, idą do szkół, do szkół mundurowych, na przykład do klas mundurowych, żeby do tego wojska trafić. Ale tutaj wydaje mi się, trochę nie mamy pomysłu, Ministerstwo Obrony, państwo, na to, w jaki sposób ludzi przygotowywać do służby i w jaki sposób ci
kandydaci powinni być dobierani. Dla mnie idealnym takim wzorcem myślenia rozsądnego o tym, jak przygotowywać ludzi do służby, to jest historia z dwudziestolecia międzywojennego. Kiedy zainwestowano duże pieniądze w organizacje paramilitarne, na przykład harcerstwo w dużych miastach, Strzelec, Sokół, inne tego typu organizacje gdzieś tam poza dużymi miastami. I proszę zwrócić uwagę, że w okupowanej Warszawie trzon jednostek, które nazywamy specjalnymi, jednostek podległych kierownictwu dywersji Armii Krajowej, to były jednostki, których żołnierzami byli harcerze. Przedwojenni harcerze dowodzeni przez zawodowych oficerów. W takim parasolu na przykład dowódcą był kapitan Adam Borys, cichociemny. Szefem wywiadu był przedwojenny oficer wywiadu, przedwojenny żołnierz, chorąży, dobrze pamiętam, wywiadu. Byli to żołnierze zawodowi. Natomiast trzon to byli harcerze, świetnie przygotowani przed wojną, przygotowani na obozach harcerskich przez harcerstwo. Od udzielenia pierwszej pomocy, przez strzelectwo, przez przetrwanie i tak dalej. Mieli te umiejętności nabyte. I kiedy przeszli do konspiracji, to szkoleni przez żołnierzy zawodowych, często cichociemnych, nabywali te dodatkowe umiejętności, które im były w konspiracji potrzebne. I to był świetny model oparty właśnie o harcerstwo. A jak to harcerstwo funkcjonowało? Otóż w szkołach średnich były drużyny harcerskie prowadzone najczęściej drużynowym był nauczyciel geografii, historii, języka polskiego. Bardzo często był to oficer rezerwy, który po pierwsze prowadził drużynę harcerską i wyłapywał te talenty, które nadawały się do służby wojskowej. Więc to był system takiej naturalnej selekcji i stąd można było potem, kiedy wybuchła wojna i była okupacja, bardzo szybko skorzystać z tych zasobów, które zostały wyszkolone. Po pierwsze, oni byli ci ludzie młodzi, którzy tworzyli Szare Szeregi i potem oddziały Zośka, Parasol, byli przygotowani, ale jednocześnie byli bardzo mocno ukierunkowani, zmotywowani, byli przygotowani, budowano w nich tożsamość obywatela, Polaka. Byli bardzo zdeterminowani, jeśli chodzi o kwestię patriotyzmu, walki o ojczyznę. To też nie był przypadek. Tutaj to jest zasługa Józefa Piłsudskiego, który wprowadził ustawę, która miała honorować uczestników powstań narodowo-wyzwoleńczych. Nam się wydaje, że głównie Józef Piłsudski hołubił żołnierzy powstańców powstania styczniowego, ale ten przepis, który mówił o tym, że należy honorować powstańców, którzy walczyli w XIX wieku, dotyczył Wiosny Ludów, powstania listopadowego i powstania styczniowego, ale żyli w okresie międzywojennym tylko powstańcy styczniowi. I to oni byli wzorcami, ich pokazywano jako wzorce osobowe, i na ich bazie budowano wśród młodych ludzi patriotyzm. Dlaczego Piłsudski na przykład nie zbudował tego całego systemu pokazywania, jakie są wartości istotne dla Polaka? Dlaczego nie zbudował tego systemu w oparciu na przykład o żołnierzy, którzy walczyli w czasie I wojny światowej albo w czasie wojny polsko-bolszewickiej? Ano dlatego, że ci, którzy walczyli w czasie I wojny czy w czasie wojny polsko-bolszewickiej, byli jeszcze stosunkowo młodymi ludźmi, dorosłymi, ale stosunkowo aktywnymi zawodowo, którzy mieli ambicje wojskowe, mieli ambicje polityczne, więc w podzielonym narodzie, a Polska była podzielona, ludzie mieli różne poglądy polityczne, podobnie jak teraz. I więc ci aktywni jeszcze zawodowo, nie byli dla wszystkich do zaakceptowania, bo jeżeli ktoś był Piłsudczykiem, to zawsze to była opcja, która nie uznawała Piłsudczyków i odwrotnie. Natomiast powstańcy byli akceptowani dla wszystkich. Oni nie byli utożsamiani z polityką bieżącą. Więc tutaj była świetna myśl Piłsudskiego, który właśnie wskazał takie wzorce, które dla wszystkich były atrakcyjne. Więc mieliśmy młodych ludzi ukształtowanych moralnie, etycznie, patriotycznie i mieliśmy ich dobrze przygotowanych. Kiedy wybuchła wojna, to oni stworzyli elitarne oddziały.
Panie Jarosławie, poruszył Pan bardzo ciekawy temat. Proszę mi powiedzieć, jak dzisiaj przekonać młodego człowieka, aby wstąpił do harcerstwa? No bo wie Pan, dzisiaj jest tyle pokus dla młodych ludzi, prawda? Internet, gry i tak dalej. Co zrobić, żeby rzeczywiście zaszczepić w tych młodych ludziach taki apetyt na to, żeby rzeczywiście wstąpić w szeregi harcerstwa? To Nie znam takiej odpowiedzi To jest trudne, wie uniwersalnej. Pan, bo dzisiaj młodzi ludzie zupełnie mają inne, bym powiedział, priorytety niż na przykład ja, jak byłem młodym człowiekiem, bo sam byłem w harcerstwie. Nie miał pan komórki, inny był model, Dokładnie tak. życia. Okej, wiem, ja też nie miałem komórki, też był inny model życia. Natomiast mnie się wydaje, że tak jak harcerstwo wtedy, za mojej młodości czy pana młodości, też nie było dla wszystkich, bo nie wszyscy moi koledzy byli harcerzami, tak? Tylko była grupa ludzi, których to, mówiąc kolokwialnie, kręciło. I to nigdy nie będzie tak, że to będą takie organizacje masowe, że 100% uczniów będzie należało do takiej organizacji. Natomiast myślę, że jeżeli byśmy pokazali młodym ludziom w fajny sposób, czego się można nauczyć, że to jest coś innego niż gra komputerowa. To jeżeli ktoś lubi gry komputerowe, nie gra w gry komputerowe, ale jeżeli na przykład chciałby ktoś się sprawdzić, czy nauczyć tego, czego koledzy nie potrafią, no to harcerstwo byłoby fajne. Więc ja myślę, że to tylko jest kwestia fajnego opowiedzenia. Tu znowu, jak mówiliśmy o Marce Gromu, no gdyby generał Petylicki nie wpadł na taki pomysł, że trzeba fajnie o tym opowiedzieć, nikt wcześniej nie opowiadał o tym, że służba w wojsku jest jakaś taka super na przykład, nie? Chociaż w czasach Ludowego Wojska Polskiego bardzo sprawnie promowano służbę wojskową. Ale więc myślę, że jeżeli byśmy w ciekawy sposób opowiedzieli, czego ten dzieciak może się nauczyć dzięki harcerstwu, no to będzie ilość takich uczniów, dla których to będzie atrakcyjne. Przecież ci uczniowie mają, sam w rodzinie mam takie przypadki, że to ojciec harcerz szukał dobrej drużyny harcerskiej dla swojego syna, żeby ten syn też nauczył się trochę zaradności w życiu. Z pokolenia na pokolenie takie, bym Mhm. powiedział, uświadomienie. Myślę, że tak. Bo to, czego uczy harcerstwo, to jest taka zaradność w życiu. I to, znowu mówiąc z własnego doświadczenia, że że potrafimy sobie poradzić w lesie, że potrafimy sobie jakoś tam zorganizować miejsce wokół siebie, żeby gdzieś przeczekać noc w trudne warunki i tak dalej. No to tego właśnie uczono w harcerstwie. Mhm. Panie Jarosławie, wykorzystując Pana ogromną wiedzę, chciałbym przejść do misji zagranicznych, chociażby Iraku, Afganistanu czy operacji na Bałkanach. Może zacznijmy od Iraku. Jakie znaczenie miało to dla polskich sił specjalnych? To jest trochę tak. I znowu trzeba patrzeć na taką funkcję czasu. Początek misji w Iraku to są pierwsze lata XXI wieku, 2002-2003 rok. Najpierw była misja w Zatoce Perskiej, która polegała na kontroli statków, które się poruszały po Zatoce Perskiej, i siły międzynarodowe sprawdzały, między innymi GROM, sprawdzały, czy nie szmugluje się ropy z Iraku. Potem wybuchła wojna w Iraku w marcu 2003 roku i w czasie pierwszego dnia wojny pododdział z GROM-u zdobywał platformę w porcie w Qasr. To była jedna z dwóch platform przeładunkowych ropy naftowej. Było podejrzenie, że być może Irakijczycy będą chcieli wysadzić te platformy i będą chcieli wylać ropę na wody Zatoki Perskiej, żeby zablokować dostęp do jedynego głębokowodnego portu w Iraku, jakim był port w Qasr. I żołnierze z jednostki GROM, dowodzeni przez pułkownika Andrzeja Kruczyńskiego, wodza. Jest na zdjęciu i właśnie u pana i zapomniałem nazwiska. Dowodzeni przez wodza, zdobywali platformę, a potem wykonywali operacje w porcie w Qasr, potem wykonywali operacje w różnych miejscach w Iraku. I to też w bardzo ciekawy sposób pokazuje, jakie wtedy mieliśmy siły specjalne, jakie mamy je teraz, bo pojechali ludzie z Andrzejem, z wodzem, pojechało kilkudziesięciu komandosów z bronią, z własną bronią, z podstawowym wyposażeniem własnym, natomiast niewiele by tam zrobili, gdyby nie amerykańskie łodzie do patrolowania. Marki IV?
łodzie do patrolowania portu czy rzek w Iraku, gdyby nie pojazdy amerykańskie, gdyby nie amerykańskie informacje wywiadowcze, no i gdyby nie wsparcie sił regularnych amerykańskich, które na przykład izolowały dany teren, w którym siły specjalne działały. Więc mieliśmy bardzo sprawnych żołnierzy z jednostki GROM, ale oni w tym Iraku nie odnieśliby tych sukcesów, gdyby nie pełne wsparcie amerykańskie. Minęły 2 dekady a nawet nie 2 dekady, bo teraz mamy 2 dekady, natomiast kilka lat po zakończeniu, po tej misji w Iraku powstało dowództwo wojsk specjalnych i ono zbudowało znowu system. I teraz ten GROM, który istnieje obecnie, te wojska specjalne, które istnieją obecnie, które mają zdolność do przerzutu, które mają pełny sprzęt, które mogą trafić w dowolny zakątek ziemi w pełni siebie zabezpieczając, to jest zupełnie inna siła niż była właśnie w Iraku. Mieliśmy bardzo dobrych żołnierzy, ale gdyby nie amerykańskie wsparcie, nie odnieślibyśmy tych sukcesów. Ale Irak to był 2003 rok. Kilka lat wcześniej pierwsza misja GROM-u Haiti. Kilkutygodniowa misja, w której wtedy w połowie lat 90. wokół niej powstało mnóstwo mitów, które spowodowały między innymi taką budowę takiej silnej marki. Pierwsza misja na Haiti, kiedy pojechało około 55 ludzi na Haiti, to była Pamiętne lotnisko, czarne okulary. pamiętne lotnisko, czarne okulary, specjalne szkolenie w szybkim wejściu do samolotu, uroczyste pożegnanie, po czym samolot nie odlatuje. Następnego dnia żołnierze odlatują samolotem cywilnym z Okęcia w kierunku Haiti. Na Haiti przylatują bez jakiejkolwiek broni. Dostają od Amerykanów pistolety i z czasem dostają broń, która dociera z Polski. I też połowa lat 90. Generał Petylicki zawsze powtarzał, że dlaczego GROM skierowano do misji? No dlatego, że jednostka regularna wojska polskiego potrzebowała kilka miesięcy, żeby się przygotować do misji, a GROM był gotowy 24 godziny. Żołnierze byli gotowi 24 godziny, ale nie mieliśmy procedur związanych z przerzutem broni, amunicji itd., więc żołnierzy mieliśmy sprawnych, no ale ci żołnierze polecieli na misję bez broni. I to nie jest w żaden sposób nie umniejsza wagi tej misji na Haiti, no bo ona była istotna, była to pierwsza misja zagraniczna GROM-u, ale też pokazujemy, że po lat 90. absolutny brak procedur. Początek lat 2000 już pewne procedury są, ale jeszcze nie mamy sprzętu. 2007 rok powstaje dowództwo wojsk specjalnych, zaczyna się tworzyć system. 2020-2025 rok mamy już, czy jeszcze wcześniej troszeczkę, kiedy w Afganistanie funkcjonowały 2 task force'y, 2 zespoły zadaniowe sił specjalnych, jeden z Lublińca, drugi z GROM-u, kiedy te zespoły od początku do końca potrafiły same funkcjonować samodzielnie. Panie Jarosławie, przejdźmy może do misji w Afganistanie. Jak wyglądała ta obecność GROM-u w tamtym miejscu, w tamtym rejonie? No, jak mówimy o Afganistanie, to mówimy tak naprawdę o kilku różnych operacjach, w których brał udział GROM, czy Wojsko Polskie, czy Polskie Siły Specjalne. Na samym początku, już kilka miesięcy po ataku na World Trade Center, kiedy Amerykanie wypowiedzieli wojnę międzynarodowemu terroryzmowi, zamachy zorganizowała Al-Kaida, międzynarodowa organizacja terrorystyczna, której bazy były w Afganistanie. I Amerykanie zaatakowali bazy talibskie w Afganistanie, między innymi przerzucili tam swoje siły bardzo, bardzo szybko, bo już kilka miesięcy po ataku na World Trade Center w Afganistanie, w bazie Kabul, w bazie pod Kabulem, w bazie Bagram, znalazło się około 100 polskich żołnierzy. Głównie to byli saperzy, logistycy i kilkunastu żołnierzy GROM-u. I tak naprawdę żołnierze GROM-u trafili tam, byli żołnierzami jednostki specjalnej, ale wysłano ich tam jako pododdział wartowniczy. Oni mieli głównie zajmować się ochroną polskich żołnierzy, ochroną konwojów, które wyjeżdżały poza bazę Bagram. Wykonywali żołnierze tak trochę z własnej inicjatywy działania związane z rozpoznaniem specjalnym, czyli patrolowali tereny wokół bazy i je rozpoznawali, ale kiedy w czerwcu
w czerwcu 2002 roku ciężko ranny został kapitan, dowódca sekcji Adam. Wszedł na minę przeciwpiechotną. Żołnierze szli, rozpoznawali taki szczyt niedaleko bazy Bagram i no, żołnierze szli w taki sposób, że każdy praktycznie stawia ślad na śladzie poprzednika i na kamień stanęło kilku ludzi, kiedy kapitan, dowódca sekcji stanął na tym kamieniu, ten kamień się przesunął i pod kamieniem była mina przeciwpiechotna. I kapitan został ciężko ranny. Tam w ogóle uznawano, że ten teren jest bezpieczny, bo on był bombardowany z powietrza, więc zakładano, że wszystkie miny powinny być zneutralizowane. Jakaś mina tam się uchowała. Kapitan został bardzo ciężko ranny i mu groziła amputacja nóg, ale po kilku latach takiego bardzo skomplikowanego leczenia, rekonstrukcji nóg, operacji plastycznych. Ja miałem okazję poznać pana kapitana i ileś razy z nim rozmawiać. Niesamowicie twardy żołnierz. Przez taką własną znaczy pracę nad sobą, taką niesamowitą chęć do rekonwalescencji, do rehabilitacji, doprowadził do tego, że po kilku latach wrócił do jednostki. Już nie do pododdziału bojowego, tylko do pododdziału szkoleniowego. Zdawał egzaminy z WF-u na 4, a nie na 5. To też świadczy o tym, jak on praktycznie nie miał prawa mieć nóg. Po tym, gdyby to był amerykański żołnierz, Amerykanie mają bardzo takie rygorystyczne procedury medyczne. I amerykański chirurg, kiedy widzi ciężko rannego żołnierza i sprawdza, to się stało, te 3 czynniki, jeżeli do nich dochodzi, to jest przesłanka do natychmiastowej amputacji. Więc gdyby ten kapitan nie trafił do polskiego szpitala w Warszawie, tylko gdyby był zaopiekowany wyłącznie przez Amerykanów, to on by te nogi stracił. Ale przez to, że trafił do nas, do szpitala, gdzie lekarze bardzo indywidualnie podeszli do tego człowieka, no to on po kilku latach, po kilkudziesięciu bardzo skomplikowanych operacjach wrócił do wojska. Potem był w składzie pierwszej kapituły Orderu Krzyża Wojskowego, czyli takiego współczesnego Orderu Virtuti Militari. Tam właśnie kapitan był jednym z tych żołnierzy, którzy decydowali, którym Polakom przyznawać to najwyższe odznaczenie. Więc to był sam początek misji, ale dlaczego mówię o tym epizodzie z ciężko rannym kapitanem? No bo to były wtedy takie czasy, że kiedy w Warszawie, w ministerstwie, w sztabie generalnym dotarła informacja, że Polak został ciężko ranny, to zakazano Gromowi prowadzenia jakichkolwiek działań rozpoznawczych, żeby niepotrzebnie nie ryzykować. I po roku służby de facto wartowniczej żołnierze Gromu wrócili do kraju, zastąpili ich żołnierze z Lublińca, którzy też rok służyli na tej misji i też ze względu na to, że nie byli tam skierowani do prowadzenia działań specjalnych, tylko do ochronnych, które to może wykonywać żołnierz każdej jednostki, to też żołnierze z Lublińca zostali zrotowani do kraju. Drugi raz trafili żołnierze Gromu do Afganistanu, kiedy zaczynała się tak zwana ta bojowa misja, czyli w 2007 roku, kiedy my już mieliśmy prowadzić aktywne działania. Nie tak jak wcześniej, że mieliśmy się zajmować logistyką, rozminowaniem terenu, tylko już nasi żołnierze mieli prowadzić działania bojowe. I tam trafili żołnierze z Gromu. No i takim ukoronowaniem tych działań specjalnych, jeżeli chodzi o Grom w Afganistanie, to było powstanie samodzielnego pododdziału zadaniowego pododdziału Sił Specjalnych Task Force 49. I wtedy, kiedy powstał już Task Force 49, to był to samodzielny, samowystarczalny zespół komandosów, którzy podlegali nie tyle pod dowództwo krajowe, co polskie, tylko oczywiście współpracowali z polskim kontyngentem, ale przede wszystkim byli podporządkowani pod dowództwo Sił Specjalnych NATO w Afganistanie. Mhm. Wie pan, tak sobie teraz myślę,
Proszę zauważyć, że nasze polskie siły specjalne zebrały bardzo duże doświadczenie, szczególnie ta stara gwardia tych weteranów, którzy obecnie są na emeryturach. Wie pan, ja uważam, że ci ludzie są troszeczkę niewykorzystani. Nie wiem, co pan o tym sądzi, ale myślę, że polskie wojsko mogłoby rzeczywiście skorzystać z tego doświadczenia tych weteranów. Ale to jest temat, który nam wraca jak bumerang co kilka lat. Kończy się jakaś misja albo ktoś bardziej rozpoznawalny odchodzi z wojska na emeryturę, to ten temat wraca. To jest trochę tak jak z wykorzystywaniem doświadczeń żołnierzy, którzy wracają z misji. Pamiętam, kiedy wchodziliśmy do NATO dawno, dawno temu i wracał z Kosowa, z misji w Kosowie, 18 batalion spadochroniarzy z Bielska-Białej, dowodzony przez Romana Polko, wtedy majora, potem podpułkownika. To kiedy wracał ten pododdział z takiej, to była taka pierwsza misja natowska, sam o tym pisałem i ileś razy czytałem, słyszałem, że to jest kopalnia wiedzy dla naszych dla wojska. Trzeba doskonale wykorzystać doświadczenie tych żołnierzy, którzy uczestniczyli w takiej prawdziwej wojnie. To samo, potem skończyły się misje w Kosowie, to samo mówiono po Iraku, to samo mówiono po Afganistanie, że musimy wykorzystywać doświadczenie. Z tym wykorzystywaniem doświadczenia jest różnie. A to, o czym pan mówi, o wykorzystanie potencjału tych młodych emerytów, to są ludzie w jednostkach specjalnych, nie da się służyć kilkadziesiąt lat w pododdziale bojowym, bo organizm nie wytrzymuje. Mikrourazy wynikające z tego, że trzeba chodzić w kamizelce kuloodpornej, że ma się na sobie kilkanaście kilogramów sprzętu przez cały czas, to te mikrourazy powodują, że bardzo szybko żołnierze mają problemy z kręgosłupami. Najwięcej problemów mają neurologicznych. Ja teraz tak dodam tylko, że kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z jednym z operatorów, to powiedział mi, że u normalnego człowieka na przykład spowodowałoby to wywrócenie, no bo oni mają tą pamięć mięśniową i nawet jak nie wiem, poruszają się po schodach, no to tam już jest ten mięsień tak silny, tak wypracowany, że no, robią to automatycznie, natomiast normalny człowiek mógłby po prostu się po pewnym czasie przewrócić, nie? Jeżeli chodzi o ten cały szpej, nie? No ale to, no tak, bo tylko to są, tam najdrobniejsze szczegóły grają rolę. No tu moglibyśmy godzinami opowiadać o tych właśnie wszystkich szczególikach, które powodują, że ktoś potrafi bezpiecznie się poruszać, albo na przykład widzi zdecydowanie szerzej dosłownie niż my, tak? Jeżeli potrafi kątem oka obserwować pewne rzeczy. Ja kiedyś miałem okazję jechać z emerytami z jednostki GROM, młodymi emerytami, którzy organizują GROM Challenge. Na pierwszym poligonie GROMu w Czerwonym Borze grupa pierwszych żołnierzy GROMu organizuje taki ekstremalny bieg wzorowany na pierwszych selekcjach do GROMu i jechaliśmy samochodem terenowym i tam było 2 snajperów. I jechaliśmy i jeden z tych snajperów mówi, a tu jest łoś, tutaj widzimy, tu nam coś przebiegło. Po prostu umiejętność wyłapywania czegoś, czego ja na przykład nie zauważałem. Detale. Takie detale, dokładnie, tak? Na tym, to też byli w taki sposób dobierani, że dobierało się ludzi, którzy bardzo potrafią zwracać uwagę na detale. Ale takie było też zadanie pierwszego GROM-u. Jednostka GROM powstała jako jednostka, jednostka ratowania zakładników do walki z terrorystami. I umiejętność rozróżniania czegoś, co jest nietypowe, czyli na przykład jest ciepło, wszyscy mają koszulki z krótkim rękawem, marynarki, a ktoś ma płaszcz, rzuca się w oczy. Jeżeli jest chłodno, a ktoś jest spocony, to on rzuca się w oczy. Więc taka umiejętność wyłapywania rzeczy jest tego uczono i tak dobierano tych pierwszych żołnierzy do GROM-u, żeby oni zwracali uwagę na takie rzeczy. Na GROM Challenge polecam, jeżeli ktoś się interesuje jednostkami specjalnymi, a jeszcze chciałby się sprawdzić i chciałby, żeby go sprawdzili instruktorzy z GROM-u, to polecam GROM Challenge. Jest tam jedna z takich i jest kilkadziesiąt punktów, na których trzeba się sprawdzać, a między punktami są rozłożone na drzewach poprzypinane zdjęcia, na które nikt nie zwraca uwagi. Po czym na mecie pytają uczestnika, ile rodzajów broni widziałeś na zdjęciach, tak? Albo jakie samochody były na tych zdjęciach.
Czyli nie tylko fizyka, ale też trzeba myśleć. Dokładnie tak. Na Grom Challenge jest jednym z najtrudniejszych zadań. To jest nie jakieś siłowe, większość tych zadań jest siłowych, ale najtrudniejsze jest zwykłe układanie puzli. Takich puzli dla dzieciaków, przedszkolaków praktycznie, bo są takie duże kawałki puzli. Tylko po pierwsze wbiega para zawodników, mają te puzzle rozrzucone, nad nimi jest instruktor, który krzyczy i mówi: macie 2 minuty, żeby te puzzle ułożyć, działacie wspólnie. I proszę mi wierzyć, że to wspólne ułożenie takich prostych puzli, to co w normalnych warunkach nie byłoby żadnym problemem, to pod wpływem stresu, pod wpływem presji czasowej i zmęczenia, to układanie tych prostych puzli dla dziecka jest skomplikowane. Więc tak, nie tylko chodzi o to, żeby być sprawnym fizycznie, ale też żeby być sprawnym intelektualnie i żeby nawet przy silnym zmęczeniu wyłapywać właśnie te rzeczy, które są nietypowe, te rzeczy, które nie wiedzieć, dlaczego są tam, a nie powinny być na przykład. Kiedyś brałem udział w takich zajęciach, które kilku byłych żołnierzy Gromu organizowało w korporacji. To była firma farmaceutyczna, która wynajęła grupę kilku żołnierzy i zadanie ci żołnierze dostali takie. Ci żołnierze mieli sprawdzić, czy struktura formalna w tej korporacji pokrywa się ze strukturą nieformalną. Czyli jeżeli pod wpływem zmęczenia, stresu, to czy ci menedżerowie, którzy są formalnie menedżerami, czy oni dalej zarządzają swoim zespołem, czy być może kto inny przejmuje zarządzanie, dowodzenie. To jak mówimy właśnie o wykorzystaniu potencjału byłych żołnierzy sił specjalnych, to właśnie to jest bardzo ciekawy przykład, że cywilna korporacja może sobie sprawdzić coś takiego jak to, czy dobrze. Taki leadership. Tak. Tylko że robiony na poligonie w 3 dni, kiedy ci kursanci muszą spać pod gołym niebem, muszą się ogrzewać przy ognisku, muszą sobie sami jakoś tam się ogarnąć. Takie szukanie naturalnego lidera, prawda? W takich warunkach dokładnie tak, ekstremalnych. Bo jeżeli zaczniemy być, jeżeli będzie funkcja zmęczenia, tak? Jesteśmy zmęczeni, zirytowani, to często głodni, trochę przemoczeni, jest zimno, to wtedy wychodzi prawdziwe ja, tak? I w tej prywatnej korporacji oczywiście na co dzień ci pracownicy czy ci menedżerowie nie są przemęczeni i tak dalej, ale bywają sytuacje kryzysowe, gdzie trzeba szybko podejmować decyzje. No i właśnie to kilkudniowe szkolenie pokazało, że absolutnie nie pokryła się ta formalna struktura menedżerska z nieformalną, ponieważ co ciekawe przejęły tam zarządzanie takie drobnej konstrukcji kobiety, a one na początku były bardzo zestresowane, bo miały takich kolegów, którzy ewidentnie widać było, że korzystają z siłowni, a tutaj trzeba było iść na 3 dni do lasu. Część ćwiczeń polegała na wykorzystaniu siły fizycznej, więc one na początku mówiły, że będą pierwszymi, które odpadną, a potem z czasem okazało się, że jednak nie siła fizyczna, tylko takie myślenie było istotne. Chciałbym teraz przejść do pana książek. Która z pana pozycji była najtrudniejsza do napisania? To wie pan, ja napisałem kilkanaście książek, więc teraz patrzę trochę z tej perspektywy, z powiedzmy 2 dekad, gdzie ja te książki piszę. Na pewno takim przełomem to był Grom.pl w 2005 roku, czyli 20 lat temu premiera, ponieważ nie była to pierwsza książka o Gromie, tylko druga, ale pierwsza, która była takim reportażem, rozmową z ludźmi, więc ona się po pierwsze, ona cieszyła się dużą popularnością, do dziś zresztą cieszy się popularnością. No i dla mnie była ważna, bo to napisałem coś, czego w taki sposób, w jaki wcześniej nikt nie opisywał naszych sił specjalnych, więc to było na pewno fajne takie. I to też mi zbudowało trochę pozycję, bo każda następna książka była łatwiejsza do napisania, bo już ludzie... Ale też była presja ogromna, bo wie pan, jeżeli pan wypuszcza taką mocną pozycję z takimi dobrymi opiniami, no to wie pan, ta poprzeczka wzrasta i oczekiwania czytelnika. To prawda, ale też ja wychodzę z takiego założenia, że
Znaczy, muszę dobrze poznać temat i staram się to pisać w sposób taki nieoczywisty. Znaczy, ja też powtarzam często, jak mnie o to ktoś pyta, że ja już przestałem, już nie chcę opisywać świata, tylko raczej chcę tłumaczyć, z czego coś się bierze. Na przykład właśnie, po co mamy te siły specjalne? Nie tylko, że je mamy, że mamy super komandosów, czy co z Lublińca, czy z Gromu, oni wykonują niesamowite historie, tylko raczej chcę pokazać pewien system, jak oni funkcjonują, jak oni działają, na jakich zasadach działają. No, ostatnia moja książka Trzy wojny Miotły to jest historia z czasów II wojny światowej Batalionu Armii Krajowej Miotła. Historia zespołu bojowego, który dziedziczy tradycję Batalionu Miotła z jednostki wojskowej komandosów i opisuje ich działania w Afganistanie. I trzecia część to jest rozmowa z dowódcą tego zespołu, obecnie dowódcą 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, generałem Tomaszem Białasem. I w trzeciej części, bazując na historii współczesności, mówimy o tym, jak te działania specjalne będą wyglądały w przyszłości. I też tą książkę oparłem na opisie doktryny operacji specjalnych, żeby też czytelnikowi wytłumaczyć nie tylko, że mieliśmy super komandosów, czy to tych w czasie II wojny światowej wykonujących niesamowite rzeczy gdzieś w Warszawie, czy to tych w Afganistanie, ale też żeby pokazać, że te ich działania były wpisane w pewną doktrynę, w pewne zasady, które zmienia się sprzęt, zmieniają się zadania, zmienia się wyposażenie, ale pewne rzeczy istotne dla sił specjalnych, na przykład wybór celów wysokowartościowych, sposób dotarcia do informacji, zasady obowiązujące w zespole, że to się nie zmienia, że pewne wartości są przez cały czas. Mhm. Jak wygląda taki research do napisania takiej pozycji? No bo wie pan, to też, to, że pan ma doświadczenie z jednostkami specjalnymi, z czegoś wynika. No, zrobił pan selekcję chociażby do Gromu, więc poznał pan to od środka, bo to nie jest tylko teoria gdzieś tam przeczytana, tylko rzeczywiście pan poznał bliżej to środowisko. Ale moje pytanie brzmi, jak wygląda takie przygotowanie do napisania takiej książki? Znaczy, to znowu, teraz jest zdecydowanie prościej, bo już tych ileś materiałów już mam, wiem, Tak, wiem ale gdzie szukać, ale tak, więc teraz jest mi zdecydowanie prościej, ale na pewno mnóstwo czasu, to jest trochę tak, miałem kiedyś okazję mieszkać przez prawie 3 lata w Akademii Obrony Narodowej. Ja, ponieważ mieszkałem w AON-ie, to jest Akademia Obrony Narodowej, znajduje się obecnie Akademia Sztuki Wojennej. Znajduje się w Rembertowie, na obrzeżach Warszawy, więc miałem mnóstwo czasu i spędziłem sporo czasu w bibliotece i tak naprawdę przeczytałem, zgromadziłem praktycznie wszystkie materiały, które do tego momentu napisano o siłach specjalnych. Więc mam o polskich siłach specjalnych. Więc mam potężny już taki materiał backgroundowy, tak? Z którego mogę korzystać. Ale zawsze to jest kwestia taka, że no, trzeba jechać i rozmawiać z ludźmi. Dzisiaj rozmawiamy i ja po tym nagraniu wyjeżdżam na tygodniowe, znaczy stąd jadę na tygodniowe ćwiczenie jednej z jednostek specjalnych, żeby właśnie, żeby to trochę poczuć tą atmosferę, porozmawiać z ludźmi, zrobić zdjęcia, ale też przy okazji tak się nastroić do pisania, bo to jest fajne, jeżeli lecę śmigłowcem, jeżeli zjadę na linię, jeżeli będę siedział w pontonie, który gdzieś tam sobie płynie po jeziorze, no to zdecydowanie fajnie jest opisać takie szczegóły. No, dlatego jak pisałem o Gromie na przykład, to zależało mi, żeby po Zatoce Gdańskiej trochę z oddziałem wodnym poprzebywać, żeby wiedzieć, jak na przykład, jak żołnierze mówili, że jak się siedzi na tym pontonie, to z tyłu strasznie trzepie, jak ponton płynie po falach. No i jak sobie posiedziałem trochę na tym pontonie, to już wiedziałem, o czym oni mówią, tak? Mogłem to lepiej opisać. Mowa o ribach? Tak. I tak, jak już mówiłem, jak pisałem o żołnierzach rannych w Afganistanie, 8 lat pracowałem w szpitalu na Szaserów, największym szpitalu wojskowym w Polsce, gdzie większość rannych i poszkodowanych rannych z Iraku, Afganistanu trafiała na Szaserów, więc miałem tą okazję, żeby rozmawiać i z rannymi, i z lekarzami,
Też rozmawiałem z lekarzami, jak wyglądały obrażenia, na czym polega specyfika leczenia. Kiedy kiedy mi opowiadali, jak się służy w Rosomaku, no to chciałem tym Rosomakiem też pojeździć trochę po wertepach. Nawet udało mi się przez jakiś no tam drobny epizod, ale prowadzić Rosomaka, żeby zobaczyć, jak się taką 20-tonową ponad maszynę prowadzi, żeby wiedzieć, jak rozmawiam z kierowcą, to żebym wiedział, jak on mówi, że niewiele widzi, to jak sobie siadłem w tym Rosomaku i widziałem rzeczywiście, że tam niewiele widać i głównie się jedzie tak na czuja tak naprawdę. No, Poczuć klimat. poczuć klimat, tak, bo dzięki temu, że się poczuje ten klimat, no to też ta historia jest taka prawdziwsza, no bo to nie jest tak, że ktoś mi opowiada, ja to relacjonuję, tylko już ja to już widziałem, prowadziłem, więc wiem, jak zmienić bieg na przykład, tak? I mogę to w miarę ze szczegółami opisać i wtedy ktoś, kto to czyta i był w tym Rosomaku też, to wie, że no, jest to zbliżone do prawdy albo prawdziwe. Panie Jarosławie, od razu takie pytanie mi się nasuwa. Czy było coś, czego nie udało się opisać i do dziś czuje pan niedosyt? Tak, tak. Możemy o tym powiedzieć? No nie, bo skoro tego nie napisałem, to Ale chociaż tak, wie pan, dookoła. Mogę powiedzieć, o co chodziło. Ja piszę o współczesnych siłach specjalnych, ale pisałem też trochę o tych jednostkach specjalnych, które funkcjonowały w Ludowym Wojsku Polskim. De facto one nazywały się jednostkami specjalnymi, ale nie były z dzisiejszej perspektywy były to bardziej jednostki rozpoznawcze. I te jednostki wykorzystywano, podobnie jak całe wojsko, do różnych działań, którymi dzisiaj wojsko się za bardzo nie chce chwalić. No. Opisałem, jak wyglądało zdobywanie Czechosłowacji w 1968 roku, gdzie jednostka specjalna z Dziwnowa, 1. Batalion Szturmowy, otwierał przejścia graniczne dla sił polskich dywizji pancernych i zmechanizowanych, które wjeżdżały do Czechosłowacji. I o tym to opisałem, ale jest kilka historii dotyczących działania w czasie stanu wojennego, kiedy ci żołnierze dostawali rozkazy, no, takie, które na szczęście nie zostały wykonane, ale stwierdziłem, że nie opiszę ich, dlatego że może to komuś z tych, którzy mi zaufali, opowiedzieli o tym, może to komuś zaszkodzić. Na przykład dlatego, że może to być podstawa do tego, że ktoś będzie wznawiał albo rozpocznie postępowanie przed prokuratorą, dlaczego, kto wydawał dane rozkazy, kto miał je wykonywać, dlaczego je wykonano albo ich nie wykonano. Więc ja po prostu nie chcę zaszkodzić tym ludziom, którzy mi zaufali, opowiadali na czym polegały ich zadania. Próbowałem zweryfikować te informacje, na przykład w materiałach IPN-u czy w archiwach wojskowych nie ma materiałów na ten temat. Więc no, dla mnie, jak mówimy o kwestii, pytał pan o kwestię etyki, to ta etyka to jest taka pewna też, znaczy dla mnie ta etyka to jest taka też odpowiedzialność za rozmówcę, bo a za to, żeby nie zaszkodzić rozmówcy, bo jeżeli ktoś mi zaufał, opowiada różne rzeczy, to, to ja też staram się, że jeżeli to piszę, to nie chciałbym, żeby ten, kto mi zaufał, żeby miał z tego powodu jakieś konsekwencje ponosić, tak? Negatywne. Stąd właśnie iluś historii nie opisałem. Właśnie z tego powodu. Część tych historii, które są bardzo trudne, bo to są historie, które pokazują specyfikę wykorzystania wojska do celów politycznych, jak przy stanie wojennym na przykład. No to opisałem w książce o 62. Kompanii Specjalnej z Bolesławca. 62. Kompania Specjalna była wykorzystana między innymi, grupy specjalne były wykorzystywane do tego, żeby rozpracowywać duże zakłady przemysłowe. Przerzucano żołnierzy z radiostacją na teren Huty na przykład. I ci żołnierze ucharakteryzowani na robotników rozpoznawali, gdzie robotnicy się gromadzą, jakie mają siły. Te informacje przekazywano później do sił milicji ZOMO, które pacyfikowały zakłady. I kilka takich historii opisałem.
między innymi historię dowódcy kompanii 62, który w czasie odprawy jego żołnierze mieli pójść pacyfikować demonstrację robotniczą we Wrocławiu i ktoś wymyślił sobie, że pójdą nie w hełmach, tylko w czerwonych beretach, bo czerwone berety to najlepiej wyszkolone wojsko. Że pójdą w Prestiż. czerwonych beretach. No ale wysłano przeciwko ludziom, którzy rzucali kamieniami, żołnierzy, którzy nie mieli hełmów, tylko mieli berety. I dowódca tej 62 kompanii zapytał, bo żołnierze dostali granaty i dostali ostrą amunicję. I dowódca kompanii zapytał w czasie odprawy, jakie są zasady użycia broni. I dostał odpowiedź taką: pan, obywatelu majorze, wy będziecie na miejscu, to wy decydujcie. Więc to pokazywało, w jaki sposób traktowano tych żołnierzy. No, wysłanie z jednej strony tłum, który protestuje, tłum mieszkańców Wrocławia, z drugiej strony elitarna jednostka wojskowa, żołnierze wyposażeni w granaty i w amunicję i dowódca, który ma decydować na miejscu, czy użyć, na kiedy użyć, co zrobić, żeby zapewnić bezpieczeństwo tym żołnierzom. No to pokazuje, w jaki sposób traktowano wtedy żołnierza i jak przerzucano odpowiedzialność z decydenta na tych żołnierzy, którzy tam byli gdzieś na miejscu. Świat się zmienia. Ukraina nam to pokazuje bardzo wyraźnie. W związku z powyższym rodzi mi się pytanie, jak zmienia się definicja operatora w XXI wieku? Mam na myśli drony, cyberwojnę, tak? Psychologię w ogóle człowieka, bo to się w ogóle kompletnie od czasu tutaj Afganistanu zmieniło kompletnie, w mojej ocenie, prawda? Ja tutaj miałem przyjemność gościć człowieka, który jest, no, jeździ na Ukrainę, prawda? Bierze udział, jeździ z pomocą tutaj do Ukrainy i mówił, że drony tam całkowicie dominują. I teraz chciałbym tutaj posłuchać, co pan na ten temat ma do powiedzenia. Znaczy, to przede wszystkim, to może trochę szerzej niż tylko o dronach. Ukraina w ogóle zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa w naszym regionie świata. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w Ministerstwie Obrony Narodowej albo w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, i pamiętam strategię bezpieczeństwa narodowego i strategia, która powstawała za prezydenta Kwaśniewskiego i za prezydenta Kaczyńskiego i następne, wyraźnie wpisywano w tą strategię informację, że w przewidywalnej przyszłości w naszym regionie świata nie będzie takiej klasycznej wojny. I to nie tylko myśmy popełnili ten błąd, zakładając coś takiego, tylko całe NATO popełniło ten błąd. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich dekad NATO, jak i polska armia, i armie natowskie, kiedy się restrukturyzowały, to przede wszystkim kładły nacisk na siły ekspedycyjne. Siły, które miały być przerzucone w dowolny region świata i miały z dala od naszych granic walczyć z przeciwnikiem. Najczęściej był to ten międzynarodowy terroryzm albo państwa upadłe, państwa, które wspierały terroryzm. I kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, no to wszyscy się obudzili, że wszyscy popełniliśmy błąd. I w Polsce, i w NATO. No, nikt nie zakładał, że będzie taka klasyczna wojna. Inwestowano w broń precyzyjną. Ja miałem okazję widzieć skutki użycia broni precyzyjnej, czy to w Libanie w 2007 roku, czy w Iraku na przykład, kiedy ta broń precyzyjna rzeczywiście bardzo precyzyjnie trafiała i niszczyła tylko bardzo, bardzo wybrane, ściśle określone obiekty. Bardzo dbano o to, żeby nie było strat przypadkowych, żeby przypadkowi cywile, przypadkowi ludzie nie ponieśli obrażeń, nie ponieśli śmierci. Ukraina pokazuje, że to jest zupełnie coś innego, czyli to jest absolutny odwrót od tego, o czym przez ileś lat mówili strategzy, czy to w Polsce, czy w NATO. Ukraina pokazuje też jeszcze jedną rzecz. Ja na to zwracałem uwagę już ponad może nie, ale gdzieś około dekady temu, kiedy zaczęła się wojna hybrydowa w Ukrainie, kiedy
kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę, to w szpitalu, Wojskowym Instytucie Medycznym, w szpitalu na Szaserów w Warszawie, w klinice stresu bojowego powstał taki projekt edukacyjny dla psychiatrów i psychologów z Ukrainy, których nasi eksperci uczyli jak walczyć z PTSD, jak leczyć ofiary wojny z PTSD. I myśmy już wtedy próbowali zainteresować, ja odpowiadałem za komunikację społeczną tego szpitala i próbowaliśmy zainteresować decydentów i pokazać im, że ta Ukraina, te doświadczenia ukraińskie są niesamowicie cenne zarówno dla nas, jak i dla całego NATO, dlatego że PTSD, które jest w armiach natowskich, czyli stres posttraumatyczny, to jest stres, który jest efektem tego, że albo byłem świadkiem, jak zginął mój kolega, albo zginęło dziecko obok mnie, a ja mam takie same dzieci w tym wieku gdzieś tam w Polsce. Zginął rozerwany na szczątki kolega, który wszedł, który został pod którym zdetonowano ID-ka, pod którego pojazdem zdetonowano ID-ka. I to było to PTSD właśnie wynikające z tego, że byłem świadkiem jakiegoś zdarzenia. Natomiast ukraińskie PTSD to jest inne, ma inne źródła. Otóż żołnierz wychodzi walczyć i okazuje się, że po południu może cała jego rodzina nie żyć. Cały dobytek jego życia może być zniszczony, zbombardowany. Więc traumy ukraińskie, obawy ukraińskie o bezpieczeństwo najbliższych, to są dodatkowe traumy dla żołnierza. Żołnierz sił ekspedycyjnych, Polak, Amerykanin, który walczył w Afganistanie, nie musiał się martwić o rodzinę. Mógł się martwić o to, czy tam wszystko jest w porządku w domu, czy wszyscy zdrowi ewentualnie, czy tam mu się małżeństwo nie posypie z powodu jego obecności. Bo nie walczył u siebie. Bo nie walczył u siebie. Ukraińcy walczą u siebie, więc dlatego te doświadczenia ukraińskie są bardzo ważne, bo one pokazują na przykład jedną rzecz, że jeżeli my przygotowujemy tutaj na ścianie wschodniej zabezpieczenia, żeby nas nikt nie najechał, to też musimy wiedzieć, że jeżeli będzie jakaś sytuacja kryzysowa, to pierwsze, co trzeba zrobić, to zabezpieczyć rodziny żołnierzy, żeby te rodziny były w bezpiecznej odległości od prowadzenia działań wojennych. A jeżeli tego nie zabezpieczymy, to żołnierz nie będzie miał w tyle głowy tego, żeby przede wszystkim walczyć, tylko żeby przede wszystkim martwić się o to, co jest dla niego istotne. A najistotniejsze jest rodzina. I te hasła padały wielokrotnie, że w pierwszej kolejności rodzina, a potem wracamy na front i działamy, prawda? Tak wypowiadali się właśnie żołnierze. Panie Jarosławie, proszę mi powiedzieć, czy my jako Polska przespaliśmy ostatnie dekady? Znaczy myślę, że nie tylko my inaczej. To nie da się jednoznacznie powiedzieć, czy przespaliśmy, czy nie przespaliśmy. Po pierwsze, nie tylko my, ale całe NATO, jeżeli chodzi o kwestię takiej wizji strategicznej. Daliśmy się trochę uwieść, my, Polska, my, NATO, daliśmy się uwieść Rosjanom, chociaż daliśmy się uwieść takiemu przekazowi rosyjskiemu, który płynął z Moskwy. Znowu, jak popatrzymy na kwestię komunikacji społecznej, Rosjanie do swojego społeczeństwa kierowali taki przekaz, że mają bardzo silną armię, bardzo dobrych żołnierzy, a przekaz na zachód szedł przez dekady taki, że tam są rdzewiejące okręty. Pamiętam jeszcze z czasów, gdy pracowałem w redakcji Polskiej Zbrojnej i robiliśmy duży materiał, że to był gdzieś z dwie dekady temu, 20-25 lat temu, kiedy Rosjanie ogłosili, że już rezygnują z ONUC, a będą żołnierze mieli skarpety. I myśmy się wszyscy robiliśmy ten materiał i tak się podśmiechiwaliśmy, że proszę, jaka to jest nienowoczesna armia. Tymczasem oni bardzo mocno się zbroili, restrukturyzowali siły zbrojne, przechodzili z systemu dywizyjnego na brygadowy, co im dawało większą mobilność. Jednocześnie przekonując Zachód na różne sposoby, albo propagandą, albo inwestując w liderów opinii, którzy mówili językiem Moskwy o tym, że tam w tej Moskwie nic złego się nie dzieje. Więc daliśmy się, Rosjanie nas uśpili, to jest nas
i Polskę, i NATO. To pierwsza sprawa. A czy my przespaliśmy te lata? No nie, bo począwszy od misji w Iraku, Afganistan, no to nabyliśmy niesamowite doświadczenia. No, najlepiej walczyć, to już wiemy od średniowiecza, najlepiej walczyć poza własnym terytorium. Więc myśmy i w Iraku, i w Afganistanie nauczyli się prawdziwej walki. Zobaczyliśmy też, kto się do tej armii nadaje, kto się nie nadaje. Proszę zwrócić uwagę, że ewidentnie widać, którzy dowódcy sobie bardzo dobrze radzili na misjach w boju, a którzy sobie nie radzili. Pytanie jest tylko inne i żołnierze, którzy sobie radzili i którzy sobie nie radzili. Pytanie jest tylko, czy systemowo potrafimy to wykorzystać. Czy ci żołnierze, którzy mają duże doświadczenie bojowe, są charyzmatycznymi dowódcami, czy awansujemy, czy oni awansują i dostają wciąż nowe zadania, czy może trafiają do cywila. I tutaj są mam bardzo różne doświadczenia. Znam ludzi, którzy awansują, ale znam też takich, którzy już dawno są cywilami i to jest zmarnowane pieniądze polskiego podatnika, ponieważ doskonali dowódcy, doskonali żołnierze, przez to, że nie chciano wykorzystać ich doświadczenia, albo przez to, że byli bardziej doświadczeni niż żołnierze, którzy nie byli na misjach, nie byli awansowani. Zdecydowanie się z panem zgadzam, natomiast chciałbym doprecyzować moje pytanie. Chodziło mi bardziej o sprzęt, o nasze zbrojenie, prawda? To tak. Ja kiedyś zapytałem mojego przyjaciela, bardzo dobrego, wieloletniego oficera wojsk specjalnych, obecnie już odszedł z wojsk specjalnych, jest w jednostce regularnej, i kiedyś go właśnie zapytałem, znaczy, na czym wam w wojskach specjalnych najbardziej zależy, jakim sprzęcie i tak dalej. A on mi powiedział przekornie, opowiem o sprzęcie, ale najpierw opowiem tą anegdotę. Bardzo proszę. On powiedział rzecz taką: najbardziej to zależałoby mi na tym, żebym miał świadomych decydentów politycznych i wojskowych, którzy wiedzą, po co my mamy siły specjalne, do czego możemy je wykorzystać i jak można użyć z korzyścią dla kraju ten komponent. I tak sobie analizowaliśmy, jak tych naszych specjalistów wykorzystywano na misjach. Niekiedy dawano im zadania właściwe do wyszkolenia, niekiedy dawano im absolutnie niewłaściwe zadania, których nie należy stawiać. Więc z punktu widzenia Sił Specjalnych istotne jest to, żeby decydent polityczny, decydent wojskowy wiedział, do czego użyć te siły. A wracając do sprzętu, oczywiście sprzęt jest bardzo ważny i ten nowoczesny sprzęt, który do którego mają dostęp żołnierze, to jest bardzo istotne, żeby mieli taki sprzęt. Tutaj jako anegdotkę mogę powiedzieć, że kiedy GROM powstawał w pierwszych latach, kiedy kupowano nowy sprzęt dla żołnierzy, począwszy od karabinków, skończywszy na przykład na sprzęcie nurkowym, to Brytyjczycy, Amerykanie, jak przylatywali na wspólne zajęcia, to oni chcieli sobie na przykład postrzelać z tego sprzętu, bo u nich był jeszcze niedostępny, albo pamiętam nurkować na aparatach, które wtedy były dla Brytyjczyków niedostępne. Dlatego, że siły brytyjskie funkcjonowały już ileś lat i musiały zużyć najpierw sprzęt posiadany, a dopiero potem kupowano nowy, a u nas zrobiliśmy przeskok generacyjny i od razu kupiliśmy najnowszej generacji broni. Odpowiadając bezpośrednio na pytanie o sprzęt, drony i tego typu rzeczy. Zmieniło to obraz wojny, tylko proszę zwrócić uwagę, że to jest trochę tak, że każda wojna, każda wojna wprowadza jakąś nową rewolucję, która nie było czołgów, pojawiły się czołgi. One miały zrewolucjonizować prowadzenie wojny. Nie zrewolucjonizowały. Wprowadzono karabin maszynowy, który spowodował, że formacje w czasie I wojny światowej, kiedy żołnierz miał karabin o pojemności, magazynnek o pojemności kilku nabojów, a z drugiej strony był karabin maszynowy, powodował niesamowite straty. Wydawać by się mogło, że nie będzie broni, która będzie skuteczniejsza od karabinu maszynowego. Więc teraz mamy drony, ale jeżeli pojawia się dron, to pojawi się antydron. Więc nie wiem, jak sobie z tym, nie jestem ekspertem od dronów, natomiast historia pokazuje, że
mamy miecz i mamy tarczę i tak jest za każdym razem. Pytanie tylko, kiedy tą tarczę skonstruujemy. Oczywiście są absolutnie nowe wyzwania, które sam się zastanawiałem, w jaki sposób będzie można weryfikować pewne rzeczy. Na przykład sztuczna inteligencja, która będzie mogła na przykład stworzyć sztuczną rozmowę. Jak stworzy naszą sztuczną rozmowę, to nie ma z tym żadnego problemu. Po prostu tylko emisja tego programu w internecie wprowadzi kogoś w błąd. Ale jeżeli sztuczna inteligencja spowoduje, że wygeneruje głos dowódcy, który wydaje polecenia przez radio swoim podwładnym, jak zweryfikować, czy to jest dowódca, czy to jest głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję i wygenerowany przez przeciwnika. Duże zagrożenie, ma pan rację, ale pozwolę sobie jeszcze wrócić do sprzętu. Całkiem niedawno w tym studio miałem przyjemność gościć pana majora Arkadiusza Kupsa i bardzo fajnie powiedział, otóż my dzisiaj zakupujemy sprzęt z każdej parafii, trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego, ale zapominamy o serwisie. Ten sprzęt trzeba serwisować, prawda? Jakie jest pana zdanie bądź recepta na to, żeby rzeczywiście starać się zakupić sprzęt, ale tylko, bym powiedział, od jednego producenta? Znaczy to jest tak, że my kupujemy, mówiąc kolokwialnie, od sasa do lasa z prostego powodu, bo rozumiem, że decyzje były polityczne takie, żeby jak najszybciej pozyskać sprzęt. Stąd kupujemy i to, i to, i to. Nie dość, że te zakupy są bardzo drogie, są to zakupy na kredyt, który będziemy musieli spłacać, to jeszcze największy problem jest z serwisowaniem, ale nawet serwisowanie, ale używanie danego sprzętu. Ja pamiętam historię z 1939 roku, z września, kiedy na przykład ze względu na to, że mieliśmy mnogość kalibrów broni przeciwpancernej, broni przeciwlotniczej, jest niedaleko Żywca Węgierska Górka, gdzie jest kilka schronów, w których nie walczono w 1939 roku, dlatego że ktoś dostarczył nie ten kaliber amunicji pomylono po prostu kalibry amunicji i ona była bezużyteczna. Była broń, była amunicja, ale niestety nie ten kaliber. I zawsze jak słucham, jak mówię o tej mnogości sprzętu, to przypomina mi się ta historia z Węgierskiej Górki, że właśnie jeżeli będziemy mieli dużo sprzętu, to bardzo łatwo można zrobić błąd. Bardzo łatwo można zrobić błąd polegający na tym, że pod presją czasu, jeżeli mamy ściśle określony produkt, przesłać tu, inny tu, trzeci tu, możemy się pomylić. I to jest właśnie to, o czym pan mówi, kwestia serwisowania. Iż generalnie demokracja i wolny rynek nie sprzyjają wojsku i rozwojowi wojska. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy mieliśmy PRL, to praktycznie było ileś zakładów przemysłowych, które miały utrzymywać zdolności na potrzeby obronne. Czyli na przykład, jeżeli produkowano czy remontowano samochody ciężarowe, to musiał być sprzęt, na przykład suwnice, które nadawały się do podnoszenia nie tylko samochodów ciężarowych, ale zdecydowanie o wyższym tonażu mogły podnosić sprzęt, na przykład czołgi czy pojazdy opancerzone. I kiedy w PRL-u było to ściśle określone, który zakład jakie moce ma przygotowywać na czas kryzysu i na czas wojny. Szkoły podstawowe, tak zwane tysiąclatki, tak? Wszystkie one miały podwójne przeznaczenie, czyli na czas pokoju były szkołami, na czas wojny miały być szpitalami polowymi z salami gimnastycznymi, gdzie były punkty selekcji rannych, z ściśle określonymi w pokojach nauczycielskich miały być sale operacyjne, te pokoje były połączone z łazienkami. Tak, żeby ta szkoła bardzo szybko mogła być Zamieniona. szpitalem. Podobnie było z autobusami i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zmienił się system, mamy demokrację i mamy wolny rynek, no to już nie można teraz nakazać zakładowi, nie mamy zakładów państwowych, więc nie można zakładowi nakazać utrzymanie potencjału, który będzie służył na czas czy na czas kryzysu do tego, żeby remontować tam sprzęt pancerny. Więc
to pamiętam z przełomu XX na XXI wiek, kiedy o tym pisaliśmy jeszcze w Polsce Zbrojnej, że po prostu masowo w zakładach przemysłowych likwiduje się te właśnie suwnice, jakiś taki sprzęt, który mógłby służyć do naprawiania czołgów, bo utrzymanie takiego sprzętu było zdecydowanie droższe niż utrzymanie sprzętu potrzebnego na przykład do naprawy samochodu, a nie czołgu. Więc przez to, że mamy wolny rynek i liczy się przede wszystkim pieniądz w zakładzie pracy, nie ma systemu nakazowego, że musimy utrzymać te moce takie dla przemysłu obronnego, no to dlatego ten obecny system nie służy wojsku, więc bardzo trudno będzie, już nie mówię nawet o serwisowaniu różnego typu sprzętu, jak kupujemy ileś rodzajów czołgów z różnych kierunków. Musimy zapewnić części zapasowe, musimy zapewnić ciągłość łańcucha dostaw. Pytanie, jak to w ogóle zrobić w czasach wojny, więc to będzie bardzo skomplikowane. Natomiast czy receptą na to jest kupowanie jednego sprzętu od jednego producenta? No teoretycznie tak. Natomiast w praktyce, no to gdyby się tak dało zrobić, to pewno byśmy tak zrobili, ale to trudne dosyć byłoby organizacyjnie. Jakie zagrożenia czekają na nas w najbliższych dekadach? To jest, wiadomo, to jest takie wróżenie z kart, natomiast myślę, że te sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie, myślę, że dużo nas nauczyły i teraz chciałbym zapytać pana jako osobę, która ma ogromną wiedzę na temat wojskowości, co powinniśmy robić? Wie pan, tak naprawdę kilkanaście lat temu nie przewidywaliśmy wojny hybrydowej w Ukrainie. Kilka lat temu nie przewidywaliśmy, ja na przykład byłem osobiście przekonany, że nie wybuchnie klasyczna wojna. Byłem o tym wewnętrznie przekonany, że Rosjanie nie muszą atakować Ukrainy z prostego powodu, bo i tak Zachód ich słuchał, robili świetne biznesy z krajami Zachodu, więc po co mieli jeszcze atakować tą Ukrainę? Nie rozumiałem tego, bo nie ma tutaj racjonalnego powodu, tak? A jednak ta wojna wybuchła, więc jak pan mnie pyta, co będzie za lat naście, czy jeszcze dalej, tylko trudno powiedzieć i myślę, że nawet trudno byłoby, żeby ktoś dzisiaj, mając takie doświadczenia, jakie mamy z ostatnich lat, to pierwsza sprawa, a z tą myśl strategiczną z ostatnich dekad, trudno przewidywać, co będzie, w jaki sposób NATO podejdzie do kwestii bezpieczeństwa, czy to NATO się zredefiniuje rola NATO, jak będzie wyglądała kolektywna obrona. Na przykład teraz trwa ta dyskusja polityczna, czy NATO powinno być w Unii Europejskiej, przepraszam, czy Ukraina powinna być w Unii Europejskiej, albo czy Ukraina może być w NATO i że powinniśmy tak naprawdę dać im jakiś sygnał Ukraińcom, kiedy oni do tego NATO będą mogli wejść. No, każdy, kto zna specyfikę Paktu Północnoatlantyckiego albo czytał traktat waszyngtoński, to wie, że artykuł 3 mówi najprościej rzecz biorąc, że państwo musi mieć armię zdolną do samoobrony. Jeżeli ma armię zdolną do samoobrony, to jest artykuł 4, który mówi, że w przypadku zagrożenia można wystąpić o konsultacje. I jest artykuł 5, który mówi o kolektywnej obronie. I więc mamy armię, która nas obroni, możemy iść dalej w NATO. Nie mamy tej armii, no nie możemy być członkiem NATO. Więc armia ukraińska pokazuje, że nie ma tej armii takiej, żeby była zdolna do samodzielnej obrony, bo samodzielnie nie obroni Ukrainy bez wsparcia międzynarodowego. Kolektywna obrona, czyli artykuł 5, też nie jest jasno, nie wiemy, czy ta kolektywna obrona będzie polegała na wysyłaniu dywizji wojska, czy wysyłaniu noty dyplomatycznej z protestem przeciwko zajęciu jakiegoś terytorium. Tak? I tu proszę zwrócić uwagę, że na przykład skuteczniejsze, szybsze w działaniu były koalicje międzynarodowe, czyli Amerykanie szybciej do nas dotarli jako Amerykanie, a nie NATO jako NATO. Więc jak to będzie wyglądało, czy interesy wszystkich krajów
NATO są zbieżne? Czy interesy wszystkich krajów Unii Europejskiej są zbieżne? Czy być może te kraje oddalone od Rosji mają zupełnie inne postrzeganie Rosji niż my? I teraz w jaki sposób to się zadzieje i jakie będą konsekwencje wojny w Ukrainie, tego nie wiemy. Ja patrzyłem na sam początek wojny w Ukrainie, kiedy, kiedy zachodnie korporacje się wycofywały. I był bojkot konsumencki tych korporacji, zachodnich, które się nie wycofywały z Ukrainy. I pamiętam analizy ekspertów od marketingu, że to straszny błąd jakiejś tam korporacji francuskiej czy włoskiej, która pozostała w Rosji i że to straszny błąd i to czkawką się odbije koncernowi przez lata. Po czym się okazuje, że czkawką się nie odbiło, ponieważ bojkot konsumencki bojkotem konsumenckim, bojkot mija, interesy można robić dalej. Mówię o tym, że bardzo nieprzewidywalne jest, że trudno wróżyć z fusów. No, gdybyśmy funkcjonowali w normalnych warunkach, to ten bojkot konsumencki, czy ta decyzja korporacji byłaby zupełnie inna niż decyzje, które zapadły. I tu mówimy o biznesie cywilnym, ale ten biznes cywilny jest bardzo silnie powiązany z polityką, bardzo silnie powiązany z wojskiem. I teraz ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakie będą zagrożenia w najbliższych lat. Proszę zwrócić uwagę, że mamy jeszcze absolutnie coś, co w ogóle umyka nam z przestrzeni publicznej o kwestii demografii. Ja pamiętam, kiedy interesowałem się Bałkanami, kiedy były wojny na Bałkanach w latach 90. i byłem w Kosowie, które było kolebką Serbów z kości. I Serbowie, którzy teraz de facto w Kosowie nie ma Serbów. Są tam Albańczycy. Z czego to wynikało? W ciągu kilku dekad Serbowie, najczęściej wyznania prawosławnego, mieli taki europejski model rodziny 2+2, 2+3. Albańczycy wyznania muzułmańskiego i model rodziny takiej muzułmańskiej 2+10, 2+12. I teraz demografia w ciągu kilku dekad pokazała, że jedna rodzina ma 2, 3 dzieci, druga ma 10, 12. W następnym pokoleniu ta 12 ma znowu dzieci, ta druga rodzina ma znowu 2 lub 3 dzieci. Więc to czas doprowadził do zupełnej zmiany demograficznej w Kosowie. Plus jeszcze wojna oczywiście, bo ta wojna też spowodowała, że Serbowie uciekali z Kosowa, ale my sobie nie zdajemy sprawy z tego właśnie, w jaki sposób demografia wpłynie na kwestie bezpieczeństwa w Europie. Czy współczesne społeczeństwo zdaje sobie sprawę z zagrożenia, które tutaj w naszej części jest? Czy ja myślę, że jako opinia publiczna nie. Myślę, że Wie pan co, tak doprecyzuję, bo ja troszeczkę od pewnego czasu stałem się takim obserwatorem i wie pan, my przez jakiś czas też prowadziliśmy takie szkolenia tutaj z kolegami właśnie z formacji AGAT, o której pan wspomniał wcześniej. I powiem panu, że myślałem, że będzie duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o te szkolenia, bo my robiliśmy takie szkolenia w Bieszczadach, które trwały 3 dni i tam na początku była teoria, potem była praktyka i tak dalej. I powiem panu, że zainteresowanie, mimo tego, że to nie było wcale jakieś super drogie, zainteresowanie było bardzo, bardzo takie, bym powiedział, na sytuację, która ma miejsce, niskie. I wie pan, a galerie pełne, ludzie się bawią, ludzie nie myślą o tym, że rzeczywiście w każdym momencie może, wie pan, coś się wydarzyć tutaj na naszej części świata, tak? no ale wie pan, to też proszę się, mówimy o jakimś tam szerokiej opinii publicznej, jakiejś, no, proszę się nie dziwić ludziom, którzy wypierają z siebie kwestie niebezpieczeństwa. To trochę tak jak wypieramy z siebie kwestie choroby, tak? Liczymy, że nie zastanawiamy się, czy będziemy ciężko chorzy. Większość ludzi nie zastanawia się, ile będzie zarabiała na emeryturze, tak? Znaczy, jakie będzie miała wysokie emerytury, więc nie oszczędza teraz. To jest naturalne. Proszę popatrzeć, jak wyglądała okupacja w czasie II wojny światowej. Na początku ludzie się w takiej Warszawie się bali.
Potem się zaczęli przyzwyczajać do okupacji. Były łapanki, było wywożenie do obozów koncentracyjnych, były rozstrzeliwania, ale jednocześnie ludzie normalnie funkcjonowali, zakładali rodziny, brali śluby, rodziły się dzieci, restauracje normalnie funkcjonowały, więc to tak jest, że no, raczej wypieramy z siebie te rzeczy negatywne i liczymy na to, że będzie jakoś dobrze po prostu. Więc tej takiej dużej świadomości ja nie oczekiwałbym też, żeby to było tak, że każdy się będzie interesował geopolityką na przykład, tak? Co dla mnie jest inny problem. Dla mnie problem jest taki, że elity polityczne, liderzy opinii nie potrafią o tym mówić w taki sposób, żeby były pewne rzeczy ponadpolityczne, że kwestia bezpieczeństwa wychodzi poza bieżącą politykę. No proszę zwrócić uwagę, co się działo w ostatnich latach, tak? Że jedni chcieli budować mur, drudzy chcieli ten mur zlikwidować. Jedni uważali, że ci nielegalni imigranci, którzy przechodzą z Białorusi, są biednymi ludźmi, którym trzeba pomóc. Inni mówili, że oni mogą być rozsadnikiem terroryzmu, tak? Nawet w takich prostych rzeczach nie potrafiliśmy znaleźć, znaczy prostych, znaczy w tych takich nawet w takich kluczowych kwestiach nie można było ustalić jednej narracji, czy powinniśmy tą granicę zabezpieczać, czy nie. Po czym zmieniła się władza i okazuje się, że nowa władza już zupełnie inaczej patrzy na problem niż opozycja. Opozycja będzie patrzyła inaczej niż jeżeli jest w opozycji, a nie jest przy władzy. Więc ja tutaj bym oczekiwał od liderów opinii, od decydentów, od polityków, żeby to oni potrafili mówić na ten temat i nie straszyć, nie straszyć, ale budować funkcjonalne systemy. Proszę zwrócić uwagę, mówiłem już o tym, jak skuteczny był system przygotowania konspiratorów, którzy działali w czasie okupacji w oparciu o Związek Harcerstwa Polskiego. Teraz mamy na przykład Ministerstwo Obrony inwestuje duże pieniądze w klasy wojskowe. Są klasy wojskowe, klasy policyjne. Jaka jest skuteczność kształcenia młodych ludzi, którzy w klasach wojskowych? Ilu absolwentów klas wojskowych trafia do wojska, do służb mundurowych? To są na kilkanaście, kilkadziesiąt osób, to są 2-3 osoby. Więc na kilkanaście, kilkadziesiąt uczniów, to 2-3 osoby, które trafiają do wojska. No to po co nam taki system, który jest absolutnie nieekonomiczny? Powinniśmy to nauczyć się wrócić do tego systemu, który był w czasie, w okresie międzywojennym i po prostu szkolić tych, którzy są wstępnie selekcjonowani. Kolejna sprawa. W jaki sposób rozliczamy efekty naboru do armii? W jaki sposób rozliczamy efektywność zakupów, unowocześnienia sprzętu? Kiedy ja na przykład słyszę, że robimy badania opinii publicznej i dzięki temu z tych badań wynika nam, że iluś ludzi chce walczyć za ojczyznę. Zadeklarować walkę za ojczyznę, a walczyć za ojczyznę są dwie różne rzeczy. Natomiast prowadzenie takiego badania dla mnie nie ma większego sensu, bo ono nam nic nie powie, bo pytamy o rzeczy abstrakcyjne. Pytamy o coś, z czego normalny człowiek sobie nie zdaje sprawy. Nie wie, z czym się wiąże ryzyko udziału w wojnie. A pytamy i potem się jeszcze analizujemy, czy to dobre, czy złe, czy młodzi ludzie to rzeczywiście to są ci, którzy będą się poświęcać kiedyś, jeżeli będzie taka potrzeba. No nie wiemy tego, a prowadzimy badania. Kwestia naboru i rozliczania efektywności naboru do wojska na przykład. No też, jeżeli my się chwalimy, że iluś ludzi trafia do wojska. A ja bym wolał, żeby ludzie, którzy zajmują się kwestiami rozbudowy armii, żeby nie mówili o tym, ilu mamy chętnych do armii, tylko ilu z tych chętnych po roku w mundurze dalej jest w mundurze. Czyli, a obserwowałem to na przykład, kiedy był pierwszą jednostkę, kiedy pierwszy oddział uzawodowialiśmy, pierwszą w pełni zawodową jednostką był GROM, a pierwszym pododdziałem, który był uzawodowiony, to był 18 Batalion Desantowo-Szturmowy z Bielska-Białej. I bardzo szybko należało go uzawodowić, czyli
tam mieli nie służyć żołnierze służby zasadniczej, tylko żołnierze już nadterminowi, zawodowi, mówiąc najprościej. I zrobiono to też na tak zwaną wojskową sztukę, to znaczy, żeby jak najszybciej wypełnić limity. Ale to i przyjmowano praktycznie każdego, kto chciał, kto się zgłosił. Po czym iluś z tych żołnierzy porzucało mundur, bo znaleźli lepszą pracę. Przykład z Lublińca, to jest przykład z przeszłości, ale uczmy się na przeszłości, żeby mówić o teraźniejszości i wyciągać wnioski na przyszłość. W Lublińcu jeden z dowódców wprowadził selekcję do pododdziałów bojowych wzorowaną na selekcji do gromu. I najlepsi, ci, którzy przechodzili selekcję, mogli wybierać sobie, w dużym uproszczeniu, wybierać sobie stanowiska w pododdziałach bojowych. I w pewnym momencie, kiedy pojawił się rozkaz, że jak najszybciej należy ukompletować, czyli wypełnić wakaty żołnierzami, to do tych pododdziałów, do których trzeba było się dostać dzięki selekcji, zaczęto upychać tam każdego, kto się ruszał, żeby jak najszybciej ukompletować, żeby był 100%, czy jak największe wypełnienie tego pododdziału żołnierzami. I ci żołnierze, którzy przeszli selekcję, byli w pododdziale, ale ci, którzy nie chcieli brać udziału w selekcji, bo nie chcieli się męczyć, też trafili do tego pododdziału, który miał być elitarny. Więc to demotywujące i dla tych, którzy nie chcieli brać udziału w selekcji, i demotywujące dla tych, którzy się starali, bo nie było sensu, żeby wykonywać jakiś niepotrzebny wysiłek, jakim była selekcja. Więc jak mówię o historii, bo z niej powinniśmy, decydenci, ludzie, którzy odpowiadają za nabór, zakupy i tak dalej, powinni wyciągać wnioski, bo historia nam się powtarza bardzo często. Mhm. Panie Jarosławie, zmierzając do końca, chciałbym zapytać jeszcze pana o program JATA. Co pan sądzi o tym programie? No bo to jest, myślę, że taki fajny, bym powiedział, fajny temat, który może pozyskać ciekawych ludzi, którzy niekoniecznie są związani z wojskiem, ale mogą wnieść solidne wzmocnienie, tak? Jeżeli chodzi o formacje specjalne. Ja powiem tak, że Ten program wywodzi się z JWK, z tego co pamiętam, tak? no za tym stoją żołnierze z jednostki wojskowej komandosów. Znaczy, ja myślę, że jest bardzo dużo fajnych pomysłów byłych żołnierzy, instruktorów, którzy prowadzą, sam pan wspominał o współpracy z żołnierzami z jednostki AGAT. Praktycznie w każdej jednostce, z każdej jednostki specjalnej, w której odchodzą ludzie, ci ludzie zakładają jakieś własne działalności, fundacje, stowarzyszenia, zajmują się szkoleniem strzeleckim, survivalowym, specjalistycznym, medycznym. Tylko problem polega na tym, że nie ma systemu, który by po pierwsze to w jakikolwiek sposób ujednolicił, to znaczy wykorzystał potencjał tych ludzi, wykorzystał, to znowu otwieramy nowy temat związany z tym, jak jednostka specjalna, mówmy o jednostkach specjalnych, jak jednostka specjalna może wykorzystać doświadczenie swoich byłych operatorów, byłych żołnierzy i odwrotnie, co żołnierze odchodzący mogliby dalej zrobić dla swojej jednostki, z którą czują się związani. Też nie ma, ja się z tym bardzo często spotykam, nie ma takiego systemu wykorzystania. Żołnierz odchodzi z jednostki, zakłada swoją działalność gospodarczą, świadczy usługi albo zakłada fundację, zakłada stowarzyszenie i ma bardzo trudne wejście z powrotem do tej jednostki ze swoimi usługami na przykład, albo z tym, żeby jednostka w jakiś sposób wsparła jego działania. No, mamy ileś takich imprez sportowych, ekstremalnych, wzorowanych na selekcjach, tak? Swój bieg ma AGAT, Formosa, jednostka wojskowa komandosów, Grom Challenge. I teraz Formosa Challenge też jest. No to właśnie o tym mówię. Tak. Że każda jednostka specjalna ma swój taki bieg o charakterze ekstremalnym, wzorowanym na selekcji, na szkoleniu tych żołnierzy. I teraz pytanie, ja zadaję pytanie moim kolegom, którzy są w wojsku. No przecież jeżeli byli żołnierze organizują takie eventy dla pasjonatów, którzy chcą się
którzy chcą się sprawdzić, to przecież co za problem, żeby jednostka, żeby szkoleniowcy z jednostki pojechali na taką imprezę, wyłapali sprawnym okiem kandydatów do służby, dali wizytówki i powiedzieli: stary, przyjdź do nas, bo my ci ułatwimy przejście selekcji. Ja tutaj dodam jeszcze, bo jak był moim gościem pan major Arkadiusz Kups, to powiedział, że jak prowadził program selekcja, to tam był gotowy, nazwę to brzydko, materiał do formacji specjalnych, tylko trzeba było to wykorzystać. Trzeba było tym ludziom otworzyć drzwi. Arka Kupsa mam okazję znać od kilku dekad i pamiętam, jakie miał problemy, jakie on miał problemy z organizacją selekcji, ale też wiem, w jaki sposób mógł pomóc wojsku. No właśnie taki, że można było kandydatów, którzy przeszli przez tą selekcję Arka Kupsa. Gotowych ludzi. Dokładnie tak. I jak byłem rzecznikiem Ministerstwa Obrony Narodowej, to było dawno temu, w 2007 roku, to z generałem Skrzypczakiem, który był dowódcą wojsk lądowych wtedy, pojechaliśmy na selekcję do Arka Kupsa, na finał selekcji i generał Skrzypczak właśnie zrobił to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli powiedział ludziom: jeżeli jesteś zainteresowany wojskiem, tu i tu możesz zadzwonić i my ci pomożemy, żebyś do tego wojska wstąpił. Natomiast więc po pierwsze mamy ludzi, których właśnie ci emeryci wojskowi mogą nam przeszkolić, wstępnie przygotować, przeselekcjonować. Druga sprawa, jakie wojsko może mieć korzyści z takich imprez, z takich eventów. No właśnie, jak byłem rzecznikiem Ministerstwa Obrony, to Arkadiusz Kups tradycyjnie poprosił Ministerstwo Obrony tam o wsparcie, czyli o to, żeby śmigłowiec mógł latać żeby selekcję można było prowadzić na poligonie, żeby śmigłowiec się tam pojawił, żeby Rosomach się tam pojawił. I ja wtedy rozmawiałem z Arkadiuszem Kupsem i powiedziałem, że okej, będzie śmigłowiec i będzie Rosomach, ale bardzo nam zależy na jednej rzeczy jako wojsku. To były czasy, kiedy 2007 rok to był okres, kiedy Rosomach ruszał do Afganistanu i miał fatalną opinię, czarny PR robiony przez konkurencję. O tym, że jest to jeżdżąca trumna i tak dalej, i tak dalej. I ja poprosiłem Arka i jego instruktorów, żeby pokazali, jak sprawny jest ten pojazd. Czyli na przykład, że się go po prostu prowadzi, albo na przykład jakie ma możliwości obserwacji w nocy i tak dalej, i tak dalej. I w ramach tej selekcji filmu, serialu telewizyjnego, który powstawał, w świetny sposób pokazano cywilom, jaki to jest dobry sprzęt, i mówili o tym sprzęcie też cywile, którzy go obsługiwali, tak? Więc to było autentyczne, znaczy zdecydowanie autentyczniejsze, niż gdyby to mówił żołnierz, który zawsze powie, że sprzęt, jaki dostaje, ma bardzo dobry. Więc to wykorzystanie potencjału jest z dwóch stron. Któryś raz z kolei wracamy do tematu wykorzystania potencjału. Może z tych emerytów wojskowych korzystać. To może być synergia. Wojsko może z nich korzystać i oni mogą korzystać z wojska. I byłoby to świetne rozwiązanie, tylko od razu tutaj włączą się komplikatory na zasadzie takiej, że oni prowadzą już jakieś swoje biznesy, więc nie można z nimi współpracować, a jeżeli oni mają swoje prywatne firmy, to jakie są zasady wejścia na teren jednostki wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Więc dla świętego spokoju, żeby nie mieć kłopotów i nie tłumaczyć się, to wielu dowódców rezygnuje z jakiejkolwiek współpracy, bo dzięki temu ma święty spokój. I to jest też taki brak z jednej strony odwagi decydentów, z drugiej strony brak decyzyjności, brak zrozumienia tej specyfiki służby w wojsku i tego, że naprawdę zainwestowaliśmy spore pieniądze w żołnierzy i można wykorzystać ich doświadczenie i oni to w wielu wypadkach zrobią za free, nie trzeba im za to płacić, bo też mają satysfakcję z tego, że pomagają. Mogą zwrócić to, Dokładnie. czego się nauczyli. I mogą dalej przez cały czas funkcjonować gdzieś tam w swoim środowisku, mogą dalej podtrzymywać nawyki. Panie Jarosławie, ja serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo merytoryczna rozmowa. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane się spotkać i troszeczkę rozszerzyć
to nasze spotkanie, ponieważ no, jest Pan osobą, która ma naprawdę tą wiedzę tak ogromną, że nasi widzowie z przyjemnością pewnie będą ten materiał oglądać. Dzięki za zaproszenie. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był Jarosław Rybak. Zachęcam Państwa do subskrybowania kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do widzenia. Na kanale znajdziesz więcej inspirujących rozmów i prawdziwych opowieści. Kliknij jeden z filmów obok i poznaj kolejne historie. Nie zapomnij subskrybować, żeby nie przegapić nowych materiałów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.